Hej, dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy HiFi. Cześć Darku, macham do ciebie. Cześć Grzegorzu, no widzę, że machasz, odmachuję, witajcie. Dzisiaj taki odcinek, szczerze mówiąc, zupełnie niespodziewany, ani przez nas, ani przez was, chociaż wy już wiecie, na co się piszecie. A mianowicie miałem przyjemność rozmawiać z panem Tomaszem z Katowic. Poprosił nas tutaj o to, żebyśmy znaleźli kolumny, powiedzmy, do Maranca 2230. Po krótkiej rozmowie, no akurat ten amplituder miałem, słuchałem i jest dość, że tak powiem, konturowy, jeśli chodzi o podbicie basu. Możecie się ze mną zgadzać lub nie, ale no, te Marance tej serii właśnie są dość podobne, bo słuchałem chyba wszystkich i naprawdę dużo basu, mimo ustawienia wszystkiego na zero, powiedzmy, oferują. Co ciekawe, jest to chyba taka przypadłość właśnie wzmacniaczy z tamtego okresu, że jednak linearność to tak była na papierze, że to wszystko jest ustawione na zero, a tak jak Boze w swoich kolumnach ma, że coś tam Marantz podbijał te basy, żeby brzmiało lepiej po prostu od konkurencji, mimo ustawienia na zero. Co ty myślisz o tej hipotezie, Darku? Wiesz co, no nie będę z nią nie będę z nią polemizował, ponieważ... Nie słyszałeś? Skoro mówię, nie słyszałem to raz. Już nigdy nie miałem Maranca, ani nie mam, nawet jak się tak rozglądam teraz, nic Maranca chyba. Natomiast no jeżeli ty przesłuchałeś te wszystkie Marance, zresztą wiem, że ostatnio miałeś tam dwa, chyba jeszcze ci jeden został, jeśli się nie mylę, jeśli... No właśnie, więc ufam, to co mówisz. Znaczy, wiesz co, pan Tomasz mi wszystko potwierdził mi to, co sam o tym myślę, dlatego ten odcinek właśnie powstaje. Robimy odcinek na zamówienie. Ba, może ktoś jeszcze do nas napisze, że będzie chciał coś tam, żeby mu dobrać, doradzić. Postaramy się zrobić tak jak najlepiej. Tutaj widełki cenowe wzięliśmy 2,5 tysiąca złotych, przepraszam. Kolumny używane, więc zakładam, że nie wymagają więcej w pracy niż powinny, a za 1000 zł nie powinny już kolumny. Już nie, zgadza się. Nie powinny. No tutaj kobalty na foniki. No się cenią, nie? No cenią się, no widzę, że są coraz droższe, no ale to tak jak żeśmy już w co drugim, czy tam w co trzecim odcinku mówimy, że te sprzęty są coraz droższe, dwa, jest ich coraz mniej. Takich tych fajnych vintage'ów, bo tam byle co to tam nie ma o czym mówić. No i tutaj na temat tych A17, ty chyba masz A17 nowe, tak, ja miałem kobalty, one poszły do Romka do muzeum, a ja sobie później zorganizowałem na szmacie głośniki. Znaczy nawet nie później, bo miałem okazję porównać jedne i drugie. I powiem ci, no na szmacie, no może troszeczkę mniej basu mają, ale są równie fajnie grającymi zestawami głośników, co te na kobalcie i są tańsze, co by dużo nie ukrywać. Bo tutaj kosze są piękne, prawda? Przy 17. Tak, znaczy, no i właśnie tutaj, bo żeśmy jeszcze chwilę przed nim, żeśmy tutaj zaczęli nagrywać ten film, żeśmy z Grześkiem rozmawiali i idea tego jest taka, przynajmniej z mojej strony, nie wiem Grzechu jak z twojej, idea jest taka a propos tego Maranca, że jeżeli ten Maranc, no, rozumiem, że jest tak jak mówicie, tak, ty i ten pan, z którym korespondowałeś, że on idzie dość nisko basem, tak, co nie jest wykluczone, więc poniekąd nawet jest taki troszkę może dość ciemny w tych niskich zakresach, więc żeby dobrać kolumny, które go rozjaśnią, tak, że przynajmniej można było grać na zero, a nie potencjometry dawać maksymalnie w lewą stronę, nie? I teraz tu jest właśnie taka rozkmina, że trzeba by było do tego dobrać właśnie kolumny, które są bardziej, no może nawet nie tyle neutralne, tylko które bardziej będą szły górą pasma i środkiem, tak? A tu cię trochę... Dokończ. No, mów. Przepraszam, dobra, nie dokończ, bo się po charsku wyszło. No. Nie, po charsku. Nie pierwszy raz. Wiem, ale no pierwszy raz poczułem skruchę w kościach, żeby się tak nie cieszę. Nie kryguj się, stary. Jaka myśl cię naszła, powiedz? Zapomniałem, teraz musisz dokończyć swoją. Nie no, żarcik. Chodzi mi o to, że tutaj Darek chciał, żeby troszeczkę właśnie była większa góra, a ja myślę, że fajnie by było, jakby cięcie było troszeczkę bardziej przyzwoite, czyli nie szukamy czegoś, co ma 20 Hz zejście, tak. Bo od tego są miłośnicy subwooferów i ogólnie subwoofery, żeby schodzić na 20 Hz, żeby to drżała podłoga, bo podczas koncertu to drży podłoga. Więc tutaj ja miałem taką
teorię, żeby patrzeć na to, jak jest powiedzmy tutaj głośnik przedstawiony, od ilu herców idzie, żeby nie było, że właśnie będziemy się skupiać na jakichś małych kolumnach, takich jak te. Swoją drogą ładne, w sumie Celestiony, tylko w innym stroju troszeczkę, nie? Bowersy. No tak. No ale to już takie bardziej nowoczesne Bowersy, niekoniecznie ten choćby design, ten anturaż zewnętrzny może się każdemu podobać, bo jest taki, no takie poszukiwanie tutaj nowoczesności. Tak? No dokładnie, a my szukamy czegoś vintage'owego. No dobra, no to co, lecimy? Elaki, tak? Elaki, tak. Miałem okazję słuchać jednej takiej kolumny, bo zostałem poproszony na naprawę. No tu jest pasy dużo. O dziwo. No więc jak jest dużo, no to nie w tym wypadku. Niemieckie kolumny, tak. To dla miłośników basu ten Elak powiedzmy jest zaskoczeniem. I teraz następna kwestia, jak już poruszyłeś narodowość kolumn. Tutaj może być też taka kwestia, że w ogóle europejskie kolumny, czy to będą niemieckie właśnie, czy angielskie, czy nawet jakieś Tandbergi, one mogą dość mocno właśnie iść dołem również, tak? Więc... No tak. Więc nie wiem, jak ten odcinek urzędowo rozegrać, czy po prostu przejść prosto w japońskie, bo tutaj amerykańskie też by odchodziły, bo tak chwilę jeszcze też również przed nagraniem, żeśmy z Grzeszkiem rozmawiali, bo kiedyś w którymś z ostatnich odcinków tam rozpływaliśmy się, może nie, ale była fajna oferta kolumn właśnie zestawu głośnikowego stereo starego Marantza również. I to był właśnie chyba amerykański zestaw, tak, robiony również w Stanach te kolumny były. No I ja tak mam nadzieję, mówię... że na niego trafimy, bo powiem ci tak, z tego co pamiętam, on był tam cięty od 25 Hz, więc mimo dużych gabarytów on nie schodził jakoś tak paskudnie nisko. No właśnie o to chodzi, żeby zasadniczo, żeby znowu używam słowa zasadniczo, europejskie, właśnie amerykańskie kolumny, one szły dość nisko, no te jak mamy od 20... ale to nie jest nisko, 35 Hz to jest nisko? No nie, już nie jest, no dobrze, to jest wyjątek, okej, ale co do zasady raczej one schodziły nisko, te przynajmniej europejskie. Ja mam trochę europejskich kolumn, tak, no bo mam tam tak powiedzmy przekrojowo, właśnie tak jak powiedziałem, od Tandberga po Bowersa, przez różne Grundigi, czy tam amerykańskie Big Ventury, o których już kilka razy była mowa, i one idą dość nisko i w połączeniu właśnie z jakimiś szczególnie niemieckimi wzmacniaczami, no to ten bas po prostu leje się, on się leje po podłodze, więc takim antidotum na to, przynajmniej w moim wypadku, są albo takie te wściekłe Akai, które idą górą, no już może ja tam parę lat temu je trochę ściąłem, już tą górą tak nie idą, albo takie też mam wielkie Pioniery, nawet nie wiem co to jest za symbol jakiś CS, ale nie wiem, bo maskownica jest założona. Czyli co, takie JBL-e, bo tutaj już ja zaczynam przeglądać ofertę. No. Te JBL-e, no chyba tak też nie do końca. Mam model niższy. Słuchałem i grają dla mnie bardzo fajnie, tylko one właśnie coś są tak fajnie podbite są. Fajny basik, więc tutaj te niestety odpadają nam w tym zastanowieniu, o dziwo, do Marantza. L-taxy są znowuż jakieś nowe, tutaj L-taxy, Dan-taxy, inne tam wymysły. Taxy, ogólnie wszystko co ma w nazwie taxy jest tej samej narodowości. Prowinencji, tak. Tak, no te są już zdecydowanie nowoczesne, że im się chciało tutaj takiego Linear Response by L-tax, czyli L-tax się zrobił jako marka taka pro, a nie marketowa, więc tutaj jest Linear Response. 140 W w Sidusie, 40 Hz. No i widzisz, i one tutaj są od 40. No nie wiem, czy zauważyłeś. Od 40, tak, ale... Znaczy wiesz co, one nie są vintage'owe, to są lata 2000 przy dobrych wiatrach, więc... No na moje oko one są nudne, no to fakt. No tutaj do Audiorama, jedna czy dwie? Nie wiem, jedna czy dwie, natomiast jak już też wiele razy mówiłem, to jest Audioramami jest ryzyko, że te wysokotonowce są popalone, a naprawa ich jest kosztowna, więc to ale jest możliwa, bo tam są głośniki jest możliwa, 18 mm średnicy. Heko Precision. Znowu takie troszeczkę kolumny powiedzmy mroczne. Tutaj Michał by się przydał. On by po Heko od razu jechał Hekolce, jak on to mówi. No zaczyna mi się podobać ta nazwa Hekolce. No ale widzisz właśnie Heko
Heko, z tego co pamiętam, to właśnie chyba mam jakieś Heko. One idą tak bardziej średnicą i górą, tak ten bas nie jest tak tam w nich dość wydatny, nie? Więc to może być w tym przypadku jakaś zaleta. No tutaj Browny trochę przecenione, to znaczy przecenione, nie przecenione, bo Browny ogólnie firma się ceni, jeśli chodzi o stary sprzęt audio. Te tutaj powinny grać przyjemnie, natomiast myślę, że ich odpowiedniki właśnie z innych firm można by było znaleźć za połowę tej ceny, więc też ta nam w zestawieniu odpada ten zestaw. Ta nam ten Ale widzisz, polski jest trudny język. Trudny język. Następna kwestia jest tego rodzaju, że właśnie w przypadku kolumn płaskich, no to tak wiele razy żeśmy mówili, można je, im bardziej je zbliżysz do ściany, czy tam do jakiegoś regału, do półki, no w zależności od wielkości, w co tam je sobie wsadzisz, tym one bardziej idą tym dołem, tak? Ale jak je odsuwasz, to one idą bardzo w średnicę, więc no to jest bardzo łatwa. Tak, tu można się pobawić i jest to dość prosta zabawa. Taka S45 podstawowe to chyba są dwudrożne S45, więc też nie będziemy tutaj tego oglądać. Na razie powiem ci, powyżej tego 1000 zł jest trochę nudno. No jest, no tonsile Altony to jest taka nuda, ja to zresztą były chyba moje, które sobie sam kupiłem za swoje pieniądze, to były moje pierwsze kolumny w życiu. Tutaj właśnie. aktywne mamy. Philipsy. No to też odpadają w tym wypadku. Zgadza się. Kolumny. O, to jest coś ciekawego. To chyba oglądaliśmy ostatnio te kolumnki. Oglądaliśmy, ja nawet je dzisiaj oglądałem. Też tutaj z pierwszy, że tak... oglądaliście, no patrzcie. Czyli tak myśli o nich. Niezbyt duże, troszeczkę może zniszczone, 8 ohmów, 60 watów. No i tu już by było fajnie, natomiast informację mam taką, że pan Tomasz tutaj Technics SB5000 podpinał do tego Maranca i tam już też, bastie mówiąc delikatnie, wylewał z nich. Więc, chociaż nie, te tutaj są zamknięte. Nie, Bass Reflex mają. Jest Bass Reflex, jest. Tak jest, więc tutaj myślałem, że będzie więcej tych propozycji. Mediaki. Kurczę, żebym tylko moje dokopał się do nich. Mediak to jest taka francuska firma, tutaj widać Wi-Fi plus Wi-Fi. Ładna budowa z drewna. Masz chyba inne mediaki, prawda? Nie tak, ciut większe, bo na 30 masie. No te jeszcze bym też tak spróbował, chrupnąłbym 30 Hz. No ale no powiedzmy tutaj jest fajna budowa. Ładne drewno przede wszystkim jest, bo to dobrze pamiętam, jest MDF tego drewna. Jeśli się nie mylę, oczywiście. Heko PCX, dobra, Heko odpuszczamy sobie. Altusy, no pierwsza strona pykła, tak w miarę szybki odcinek będzie. Jamo, no tutaj raczej małego basu się nie spodziewam po tym. Nie, no w żadnym wypadku, to już wygląda, że tutaj małego basu nie ma. Tak. Robimy dzisiaj naprawdę taki pokraczny odcinek z Sony. Te Sony ja bym osobiście chciał mieć. Z ciekawości, no bo powiedzmy tych SSR nie słyszałem. Słyszałem model 2070 na SIS-ach, 77 na SIS-ach, ale no tej serii nie i bardzo chętnie bym ją przytulił. 60 W maksymalnie, więc około 40 W na kolumna. 8 ohmów mamy Japończyka. Co my tu mamy? Ojej. Ale powiem ci, tu jestem zadziwiony. To ja Amelinium Pani jeszcze, no teoretycznie Alnico, tak? No, odlewany koszt, także tutaj ten odlewnik to musiał się narobić, albo bardziej ten, co później to wykańczał. Ale ładna rzecz. Tak. Te Sony zostawiamy też. Mediaki spływają, więc zostają tam na razie według twojej retoryki, tak? To woli mortyrologii. Zostają na Technics SV i te Sony. Aczkolwiek z Sony to tak też bym się zastanowił. A my tu lecimy dalej. Tutaj jakieś Cambridge Audio, ale to są takie naścienne, myślę bardziej. Kolumienki płaskie. Bowerson. BMW będę mówił, bo nazwiska nie powiem. Ty powiedz. No dobra, nowe. To są nowe. To był pan Powers i pan Wilkins. Wilkins. Dobra, nie będzie Wilkins. Te bym też, szczerze mówiąc, z ciekawości. Tylko to by trzeba było posłuchać, jak to zagra. Bo to są ostatnie tonsile, takie made in Poland. Nasz pan jest od Rotino. Pan jest konsekwentny, nie bierze. Nie, to chyba oglądaliśmy te kolumny, nie? Tak, różne tam butelki się ale to są fajne kolumny, bo one były podobnie jak Bolero, czy jak to woli Bolero za 300 robione.
I tu powiedzmy nadal nie rozszyfrowałem, o co chodzi w tym skrócie o znaczeniu tych kolumn. Bo zawsze są ZGP, ZG coś tam, a tu są ZGD chyba. ZGD, tak. ZGD 100. Może ktoś wie, czy jest to D. Jak nie powiem co. Jak no, jak doniczka. Okej. Czyli tutaj takie, powiedzmy, mamy już 3 propozycje. Może będziemy je tutaj... Darek, ja maszynę losującą puszczam, ty mów ewentualnie stop. TSM, czyli takie browny bym powiedział troszeczkę. TSM Verona. Wygląda jak brown, więc pewnie jest podłomem Browna, albo pod spodem ma jeszcze bass reflex, natomiast bassu na pewno przy takiej kolumnie nie będzie brakowało. Tu jest L100, no to już też raczej basem będzie, no będzie zapieprzało po prostu. I zobacz, to co wszyscy pragną tak bardzo, czyli więcej basu, my tutaj po prostu cienista. Znaczy, w mojej ocenie, tak jak mówię, z tego co ja słuchałem, jak ja sobie sprzęty też zestawiałem, może faktycznie takim strzałem w tym wypadku powinny być jakieś japońskie kolumny, być może nawet jakieś Yamahy, z tego względu, że one idą dość mocno średnicą i wysoką górą i tutaj ten amplituner by Pilociki, że tak powiem, że te kolumny mogłyby go wygasić, no ale to jest taka teoria, bo my teoretyzujemy to raz, dlatego, że jest jeszcze jedna kwestia. To, jak coś zagra u mnie, to też kiedyś mówiłem kilka razy. Kwestia pomieszczenia. Tak, kwestia pomieszczenia jest bardzo ważna. Tak jak u mnie, ja miałem na przykład kolumny Grześka i one u mnie zagrały tak sobie, a zawiozłem je do Grześka i u Grześka zagrały kapitalnie. Kolumny zawsze wszystko gra kapitalnie. I skromnie. No, masz tam, bo u ciebie jest po długiej ścianie, więc masz dużą tą przestrzeń na stereo. No okej, tutaj takie kenudy jeszcze wyhaczyłem. Są zamknięte, są no nienachalnej urody. O, ja kojarzę te maskownice. Też muszę sobie je kiedyś zrobić. Był taki model Kenwooda. Polski język jest naprawdę dzisiaj dla mnie trudnym językiem. Ogólnie tu chodzi o to, że tutaj prawdopodobnie kosze są aluminiowe też odlewane, bo mam model powiedzmy wyższy, niższy, nie kojarzę, bo to są 880, a ja mam nie wiem czy 990, czy to zaraz sprawdzimy na wujku Google, dobra? LS 880, a mam jeszcze LS chyba 990 i to nie jest ta seria, kurczę. Mam tak czy siak z takim horrorem na środku i membraną bierną. Pewnie może będzie 770. O, to są te. I to są ładne głośniczki, powiem ci. No dobrze, ale aluminiowy kosz. No. Nie ma ich po ofercie. No to już jest lekko problematyczne. Wszystko widzę archiwum Allegro, zgadza się. Tak. No ale to są właśnie takie ciekawe, dlatego tak się na tych kenwoodach zatrzymałem. Bo to są po tych samych powiedzmy pieniądzach, być może model wyższy, aczkolwiek no, jeśli miałbym wybierać, brałbym te zdecydowanie z membraną bierną. To są 20 czy 25, były dwa MK1, MK2, tutaj jest akurat na tym mniejszym zdjęciu na środku widać MK1, a poniżej MK2 ma większy ten rozpraszacz na wysokotonowym głosiku. De facto to mówię, to jest jak w tanoju, koaksjalny plus membrana bierna. Na moje nieszczęście mam do naprawy wysokotonowce, bo one są taką pianką oblepione w środku i trzeba to też wymienić. Natomiast dlatego na tych LS-ach się zatrzymałem. No i tutaj też bym był zainteresowany ewentualnie czymś takim. To są nasze propozycje, tak? I tu przynajmniej wytłumaczyłem się dlaczego. Akurat te głosiki mnie nie zainteresowały, aczkolwiek stan za te pieniążki, no tutaj kopułeczka już do wyciągnięcia, jedna, druga. No basy bardzo ładne, tak? I mogą być aluminiowe. To mogą być całe kosze. Dobra, nie przynudzam. Jeszcze Pilota w międzyczasie wyhaczyłem. Pilot też taka firma, znana nie znana. No, wyższe modele się cenią, niższe są tanie. Więc tutaj ciężko określić, jak tutaj tego Pilota by można było ustawić. Niskotonowy raczej jest, CIS. CIS, średniotonowy nie mam pojęcia, wysoki pewnie też CIS. Ale to niskotonowe to jest CIS. Na pewno. Więc takie fajne kolumny. Może pan też uświadczył nas tą wiedzą, na jakich przetwornikach to jest. Basowy 25, a patrzcie, wysokotonowy Pilot CD500.
Matsushita 8, czyli japoński wysokotonowy, basowy 25 cm, średniotonowy to jest MT bla 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 bla, coś tam. Sobie sprawdzimy, jak to na wykopkach. I nie mamy nic poza tym, że on był również w tych pilotach. RS3. Kopułeczka. Takie kopułeczki to ja rozumiem, nie? Ale są większe, spokojnie. To są większe kopułki. No tu już de facto by trzeba było tego posłuchać. Zejście dość spore, 25 Hz, więc niestety piloty nam w zestawieniu odpadają. Tak przekornie. Lecimy dalej z cenami. Background Monitor C. I tu powiem Ci tak. Góra jest na pewno dość specyficzna, ładnie odnowiony, tak? Był monitor ABC. To jest 20 na basie, bo chyba był jeszcze D i CD. Ale co masz na myśli, mówiąc, że góra jest specyficzna? Właśnie tutaj jest 20 na basie, później była 25 w monitorach D Magnata i później był monitor CD na dwóch 20. Znaczy specyficzne. Być może muszą się rozkulać, ale one po prostu też właśnie nie są nachalne w basie. Te monitory C. I to byłby w tym wypadku plus, tak? Tam jeszcze mówiłeś, że pan słucha... Trzeba jeszcze tej dopowiedzi, bo może żeśmy nie dopowiedzieli, bo mówiłeś mi też również wcześniej, że pan słucha jazzu, tak? Jeśli dobrze pamiętam. No to nie wiem. Tutaj jest akurat kopułeczka do jazzu, jednak bym bardziej wybierał dla siebie przynajmniej papier. No dobra, chyba z monitorami D pojechałem troszeczkę. A nie, są monitory D. Dobrze pamiętałem. Widzisz, są monitory D. To są już takie głośniczki na 25, a później masz monitory CD, żeby ci zaimponować moją wiedzą. CD. No i kurde, jak to powiedziałem, to się skichało. Ale powinien być CD. Monitor CD. Dobra. Dobra, z nędzy i rozpaczy. Nie widzę tych monitorów CD. Akurat w momencie, kiedy o tym mówię, to dobra. Oferty sklepu, polewka. Te są dość spokojne, tylko cena też już no, są odnowione, tak? Inaczej się kupuje poobijany samochód, inaczej się kupuje polakierowany na nowo klasyk, więc Dali jak te piloty wyglądają, prawda? No jeżeli chodzi o średniotonowy, no to tak. No dobra, no tak pierwszy rzut oka. Niskotonowy raczej jest no, specyficzne. Małe, specyficzne, ale zamknięte. Zostawimy te Dali. Scherzo 350, tu raczej basu będzie troszeczkę. Saby. Muszę je wykopać. Ale obstawiam, że basu jest. Dużo jest właśnie takich pilotów o następne, albo te same piloty. Allegro niestety czasami znaczy pozwala przede wszystkim wystawić kilka razy ten sam przedmiot. Tutaj Rondo 300, bo nie wiem, czy przypadkiem Tonslin zaczął odnawiać, że tak powiem, tych starych kolumn, gdzie kupowali właśnie Bolero 300, Rondo. Ludzie myślą, że za Bóg wie jaki czas będą milionerami, a tutaj proszę psikus, Bolero na pewno Tonslin zaczął już robić nówki, sztuki. I cały misterny plan Tanoje Revolution. Ty mi powiedz, jak te Tanoje twoje grają, podpiąłeś się? Nie podpiąłem, jeszcze nawet ich do domu nie przywiozłem, w biurze stoją. Tak się, no bo wiesz, Tanoje to mi się kojarzą właśnie z jednak koaksjalnym. Jestem ciekaw, jak Tanoj zabrzmi z kopułką, jednak nie w osi centrycznej głośnika niskotonowego, natomiast basu to ma na pewno sporo. No Tanoje to Tanoje, no niestety. Grundingi audioramy 4000, ty masz 4000, 3000? 4000 Krzysiu. Okej, no to tutaj akurat chyba będę, no właśnie, jeszcze nie wiem jak to gra, więc może odpuścimy. No tutaj również masz kopułkę na wysokotonowym, Grześku, tak? Niskotonowy jest na papierze, ale na wysokotonowym tutaj masz kopułkę. Ale są dwa niskotonowe. Tak, są dwa niskotonowe. Oba są na papierze, Grzesiek. No okay. Wiem, bo mam je zdemontowane i wyczyszczone, natomiast no, wysokotonowe są na kopułce tam. 40 tutaj, no. Następne grudniki tutaj raczej też bas będzie porządny przy tych kolumnach. To jest 25. Na basie był model 30, a i 40, a to jest 40. On się różni właściwie tym, że 30 jest płaska i ma mniejszy głośnik basowy, czyli 20. Ona jest bardziej spokojna właśnie. Jakby była 30, bym tutaj
Też to polecił powiedzmy do Maranca. Tutaj 40, no już raczej nie ma miękkiej gry. W tym wypadku, bo kolumna jest duża. Bardzo duża. Te są tutaj bardzo ładne swoją drogą. Tak więc, chociaż w sumie. Dobra, jakiś Niemiec nie zostanie w tym zestawieniu naszym. Ditony 33. Powiem ci, miałem 33 i tutaj nie wiem czy... Co ja gadam? 15 to są jeszcze mniejsze, to są maleństwa. No to są maleństwa. To głośno nie No widać, że znam ten wysokotonowy, bo również go mam w Bowersach. Także to są faktycznie malutkie głośniki. Malutkie na drogie, bo... To monitorki takie pełną gębą półkowe. Tak, półkowe monitorki z membraną bierną. Natomiast tyci w cenie de facto, no być może dlatego, że ludzie też zaczynają doceniać małe zestawy głośnikowe vintage, bo de facto w tej cenie można było kupić ceny strony Diton 15 XR na przykład. No ale dobrze. Membrana bierna to raczej basu nam nie zdejmie. Castle, no Castle nie słuchałem, nie wiem czy ty miałeś okazję Castle słuchać, więc też tup lecimy dalej. Czy ja widziałem Jamo gdzieś? A już cholera jasna, było Jamo. Wypadło. Widzisz, byśmy przegapili. Tak propos poprzedniego odcinka, tutaj pan nas uświadomił, że my tak szybko chyba poleciliśmy po to kolumnach, że nie zauważyliśmy, że to są 4 otwory, takie ala Bass Reflex. Tak. Rozmawialiśmy później o tym właśnie, pamiętam kilka dni temu. No, że tutaj no, za szybko poszliśmy. Taka ciekawostka. Nie. Człowiek jednak całe życie się uczy. Bardzo skuteczne, 32 decybele. Ja bym je troszeczkę... Dobra, nie będę nigdzie kładł, bo źle je położę i co wtedy? Będę ukrzyżowany. Tutaj Kenwoody... Aha, bo wróciłem, tak? Tak. Przepraszam, tak. Trochę szlifowania będzie. Ale odcinek na szczęście nie będzie trwał 2 godzin. Szczęście, nieszczęście, ale szybko go rozrzucimy przede wszystkim. Lucky. Też dużo basu. Videoton. I tu widzicie, drodzy widzowie, ja tak mówię po prostu, że coś mam, że tego jeszcze nie zrobiłem i tak dalej, no ale taka jest prawda, no mocy przerobowe są ograniczone, staram się robić jak najlepszym tempem, w jak najlepszy sposób zestawy głośnikowe własne i niektóre po prostu z racji tego, że zakupiłem, bo chciałem je mieć, leżą i czekają, więc bardzo chętnie bym się wypowiedział na przykład na temat tych videotonów, bo mam ten model w podobnym stanie, tylko chyba większy troszeczkę, bo to jest Safir 1, a jest jeszcze coś takiego jak Safir 2, chyba i 3 w takim wypadku. My mamy te większe modele, ja również go mam, bo kupiłem kiedyś. Szafirki właśnie na 20 czy to na 25 basie nawet są te większe szafirki, więc słuchałeś swoich, Darku? Powiedz mi. Nie, Grześku, nie słuchałem. Ja również leżą u mnie, znaczy nie, one nawet nie leżą, one dzielnie stoją już z 1,5 roku u mnie w biurze, jak nie 2 lata. No, więc do domu nie dojechały jeszcze, bo też nie mam gdzie je w domu postawić, bo one są dość duże, to już są skrzynki, więc... To nie były te co przed chwilą, bo to są akurat modele małe. Ale ribbony też opuszczamy, lecimy dalej. Kantony CT800, były 900 jeszcze, nie? Kantony CT, tu raczej bardzo basu będzie. O, tu jest spokojnie, o dziwo, ZG40C9. O dziwo. Ja u twojego tata nie widziałem tych kolumn? Widziałeś. Znaczy to są fajne kolumny, natomiast tak, taka ciekawostka, bo kiedyś miałem, no nie mówię, że poszliśmy na pięści niemalże, ale miałem bujną dyskusję, że on widział w 80-tych jak te kolumny składali i w ogóle tam po prostu gąbkę wrzucali na pałę do środka i jest fajnie, tak? No tak, bo tak się robiło w PRL-u. Gąbka sztuka to sztuka, natomiast mam gdzieś schemat ideowy tych kolumn i de facto one mają coś takiego, że one powinny mieć na tylnej ściance jakby i górnej i dolnej powinien być nadmiar pianki około 30 cm, tak żeby po prostu zrobić takie wybrzuszenie, taką fałdkę, która się opiera o kosz od średniotonowca. Tutaj robiąc jakby taką podwójną komorę pomiędzy górą a dołem, pomiędzy głośnikiem basowym a membraną bierną. Odwiedzanie bezużyteczne dla większości z Was, ale to też jest ważne, żeby właśnie w środku był porządek w takiej kolumnie, bo coś tam było brane jako projekt. Natomiast bas tutaj jest przyjemny. To nie są właśnie o dziwo nachalne kolumny.
Ten bas nie jest wylewny, mimo że to jest 25 plus 25 membrana bierna. One są dość poprawne. O dziwo powiem do jazzu. To nie jest może takie, wiesz, pasmo 20-20. Tutaj nawet nie pamiętam, jakie jest pasmo. 40-20, ok. 40, czyli ta górna granica jest ok, zachowana z membraną bierną. I ten bas już nie jest taki męczący, nie jest taki dudniący. Więc tu akurat do Marantza, o dziwo, powiem, że te by się, myślę, nadały do takiego właśnie analogowego, ciężkiego, ciężko brzmiącego amplitunera. A propos teraz, jak poruszyłeś kwestię pasma, jeszcze ja coś powiem. Mnie się wydaje, ja bym zaryzykował w takim wypadku, który z Yamaha NS-ów, bo one mają też pasmo od 40, jak nie od 45 w górę, tak? I one też, te Yamaha NS-y, są znane z tego po prostu, że one idą dość bardzo średnicą i górą, więc tutaj może by się sprawdziły w takim zestawieniu ten Marantz plus TNS. Natomiast ja nie wiem, czy my się w tych pieniążkach tutaj załapiemy. No dokładnie, tutaj właśnie przed chwilą mówiliśmy, że Celestone 15, proszę, to są 15, MK1, MK2, Ditony 15 miały po prostu zwykłą już kopułkę, tutaj wysokotonową, klasyczną 24 mm, a poza tym cała 20 membrana bierna. Bas przecudowny, aczkolwiek ja wtedy kiedy ich słuchałem, nie wymieniłem kondensatorów, być może to był błąd, bo jednak brakowało mi przynajmniej na wzmacniaczu lampowym tonów wysokich. Bardziej średnicą szedł. Te wysokie powinny być troszeczkę podbite przy tym wzmacniaczu. 2 decybele około, nie za dużo. 2 decybele bym podbił wysokie tony przed ekonomią, a reszta jest super. Bas jest mięciutki, bas jest przyjemny, ale właśnie kwestia tego, że jak basu będzie za dużo, czy nie będzie trzeba tą gałą dać w drugą stronę, więc tutaj to niestety odpuścimy sobie, ale spojrzeliśmy. Grundyki, boxy 2500 też miałem okazję słuchać, miałem basu dużo, wiadomo, po co ich dołożyli do tych 1500 basowych. Jak to w Grundigach? Tak, basu jest wystarczająco, tutaj mamy UL8, to są bardzo ciekawe kolumny i cena w sobie jest całkiem niezła, bo te UL, ja tak się zastanawiam, po cholerę te UL są takie, dlaczego one są takie drogie, bo de facto one są, no w tym wypadku akurat rosną w pieniądzach, bo powiedzmy w cenie Ditonu, natomiast tutaj nie wiem, czy pan napisał. Ewentualnie jak się mylę, niech ktoś mnie opieprzy po prostu, ale UL polega na tym, że to jest chyba ceramiczna membrana. Okej, pozostaje mi wierzyć ci na słowo. No, natomiast ktoś tu się bawi, bo kupulki są nie od tej samej parafii, widzisz? Takie spojrzenie psychopaty teraz, jedno oczko większe, drugie mniejsze. Widzę, tak, teraz widać, tak. No, z tej odległości tak już mniej to. Wiesz co, no być może się spaliła kiedy i ktoś musiał do cewki zaglądnąć, więc ta kopułka musiała wylecieć później, żeby to spozycjonować przy jest cała seria UL i właśnie no, myślałem, że będzie gdzieś sam przetwornik pokazany UL-a. No dobra, to już będę musiał poczytać, bo to jest taka wiedza, która po prostu gdzieś tam mi wleciała. Ktoś być może powiedział, gdzie przeczytałem i zakodowałem sobie to z tyłu głowy, że właśnie dlatego one są tak drogie. Infinity Reference, czyli mamy duńskie kolumny, nie za bardzo. Kwarty. I zobacz, z tą ceną idziemy w górę, troszeczkę idziemy z tym basem coraz bardziej. Większe pieniądze i większy bas. Tak, dokładnie. Zamiast kupić sobie subwoofer, ewentualnie Marantza, to kolumny coraz większe, coraz potężniejsze. Tutaj dali, te są podejrzewam, znaczy są na pewno, nie podejrzewam, nowe konstrukcje, więc pewnie basy mają więcej niż wskazuje na to gabaryt obudowy, więc też pójdziemy sobie dalej. Powersy, coś takiego vintage'owego próbuję tutaj znaleźć, co nie tylko lat 80, no na przykład Polk Audio, no kurde, Polki bym sam przyjął, nie? Natomiast myślę, że tu basu nie będzie brakowało. W zasadzie się zastanawiam, jak te głośniki są tutaj skonstruowane, czy to jest basowy, czy to jest membrana bierna. W takim razie, czy to jest średnia, to no ciekawe, nie?
W kadrze się nie zmieściły. Ja ci powiem, Grześku, tak, no właśnie szczególnie w tych słupkach, tak, w tych konstrukcjach z przełomu lat 90., 2000 i dalej w lata 2000 do czasów tam obecnych, masa jest tych kolumn słupkowych, 2 i one wszystkie mocno, to jak miałem nieraz okazję właśnie w salonie odsłuchiwać, sieją basem. Tak, sieją basem, dlatego że zdecydowana większość klientów, one po prostu są tak robione, tak projektowane są te zwrotnice, dobierane przetworniki. Większość klientów lubi ten bas, tak, lubią te niskie tony, musi być to łupnięcie, jest okej wtedy, nie? No okej, ale Polki tutaj... Czy to dobrze, czy to źle? No można pójść właśnie w zupełny vintage i znaleźć sobie coś wiesz, ja Polki... No dobrze. No okay. Mów, no, dobra, no. Już zamknąłem się w sobie paluszkiem po klawiaturze. Nie, Polki są okej, Polki są okej. Jak tak powiem ci, zjeździłem pół świata i powiem, że Polki są okej. Nawet te Made in USA, jak te. Tak. Bo to jest Made in USA i tutaj ta Polk Audio to właśnie się przypadkiem nas nie wzięła też taka próba, to sobie poczytajcie. I to są właśnie całkiem konkretna firma amerykańska, Polk Audio. Nie wiem właśnie jaki to jest rocznik, aż mnie korci, żeby to sprawdzić, czy to gdzieś jest to opisane. No, jeśli nie ma na Radio Muzeum, to pod vintage się jeszcze nie pisze niestety. Ale no Polka sprawdzę, bo gdzieś tam mam monitorki takie malutkie do kina domowego Polka, no wziąłem, bo szkoda było nie wziąć. Lincoln, no to akurat jest szkockie, tak? To tutaj akurat Michał miał okazję Lincolnu posłuchać i no Szkoci wiadomo z czego słyną, więc tutaj akurat idziemy dalej. No to było jego zdanie, każdy może mieć inne. KS-y, o KS-y. aktywne. No ale KS-y, no sorry, spojrzę sobie. No i gdzie ta aktywność? No, nareszcie. O, proszę bardzo. Radiatory są, więc wiadomo z czym to się je. No, to może być akurat fajna kolumna, ale no znowuż, no niestety nie, w tym momencie nie dla psa kiełbasa w tym wypadku. Bo to są KS-y, to jest kućka, nie? Kickie. W Kucki, w Kickę. Kickie, no dobra, w Kucki, w Kickę, dobra. Aresy na Wifach, no to lecimy dalej. Ale zobacz, przelecieliśmy powiedzmy takie kolumny i no, ale znorane, kurczę, szkoda. No, tak. Tamte były ładniejsze, te tańsze, no i tyle powiem w temacie. Więc tych nie będziemy brać pod uwagę. Szukam czegoś takiego. Powiem ci, nachodzi mi do głowy to, że po prostu rzeczywiście te stare kolumny vintage się kończą. Ależ to w ogóle raz setny. Z tej, jak ja kiedyś wiele lat temu zaczynałem się tak bardziej w ten vintage, wszedłem powiedzmy tam w 2015, w 2016 roku. Właśnie kiedyś ktoś napisał komentarz pod jednym z naszych filmów, że on kiedyś był w vintage'u, a teraz tylko nowoczesny sprzęt. A ja właśnie panu powiem, że ja mam odwrotnie. Ja zaczynałem od sprzętu, gdzie kupowałem w kartonie w sklepie, po czym przeszedłem do vintage'u. No to No okej, na każdego coś miłego. Też mam nowoczesne kolumny. No i stoją, nikt na nich słucha, a stale Celestiony grają. No i Marance poszły niestety. Tonsin Maestro następny. Boleriozy staniały, proszę, Bolero 200. Ale wolałbym 300, te są prostsze. Tutaj masz podwójny właśnie wydech od de facto podwójnego bazrefleksu, bo basy masz ukryte w środku, to jest średniotonowy, średnio niskotonowy głośnik. Bolero czysto, dobra. Teraz już sam zdziczałem, czy mówię dobrze. Lecimy dalej. O, dobra. To jest na pewno kolumna vintage'owa. I mimo tej 30 na basie, myślę, że tu będzie dość spokojnie. To tak bym porównał właśnie z scenacjonami. Taka angielska flegma. Chociaż jak mówię angielska flegma i mój mózg zaczyna odpowiednio pracować, to stwierdzam, że nie. Bo tu będzie znowu za dużo tego basu. Chyba że się coś poprawi ze zwrotnicą i wygłuszeniem, więc to tak bym powiedział fajny konsek, vintage'owy konsek, ale niekoniecznie taki neutralny konsek. Kefiki Reference Series Model 103. Przepraszam, zmęczenie mi wchodzi troszeczkę, też my to nagrywamy z Darkiem po pracy naszej zawodowej. Publikobrona, jeszcze do prądu podejrzewam dokładamy, więc... Zgadza się. No, więc to też w sumie cieszymy się, że jesteście z nami, więc też daję wam frajdę. Tak a propos. LV, czyli aktywne brauniki. Może być basu tutaj.
No niestety, dwa przetworniki już troszeczkę robią hałasu, tak? Niskotonowe, więc tutaj tego nie przeskoczymy. Referencje nie. Tony 200, o, to też spojrzałem na to, bo słuchałem tego głośników, ale one raczej nie mają mało basu. No, to na dole przynajmniej na takie wyglądają. Stary, to są 230 tutaj. 230. Tak, tutaj to są jedyne kolumny, które mają nazwę sinusów. W sinusie mają 200. Powinny być tony 400. Mają 200 W sinus, 42 Hz i klękajcie narody, bass reflex pod spodem. Jeśli chcecie coś chamskiego, dobra, spojrzymy sobie. No, chamskiego, polskiego, coś co no de facto tonsila wgniata w ziemię pod każdym względem, znaczy tonsila, no mówię, zmęczenie wchodzi. Altusy wgniata, no to jest bardzo fajna alternatywa. Nie wiem, czy ten wysoki powinien akurat tak wyglądać. Ale powiedzmy, są alternatywy, tak? No, obawiam się, że tutaj też widząc tego wysokiego, on tutaj nie za bardzo powalczy nad tymi. To znaczy znajomy, który miał, bo słuchałem u niego, to tam jedna większa impreza w domu już po gwizdkach. One nie wytrzymywały całej reszty. Wkładali to co mieli. Tak więc na zapas. No ale wprawy troszeczkę można się wyrobi, że tak powiem, wprawy. O, tutaj DM-y. No powiem ci, to zaczniemy sobie, tu już jest ładnie. Nie ma baz refleksu, tylko tutaj baz może być niestety obudowy, bo jest duża, głęboka. Dość głęboko, tak. O, teraz widać, jak głęboka jest obudowa. No, to są potężne kolumny, trochę zniszczone, ale one raczej no nie będą spokojne, tak? Tutaj one były specjalnie zrobione, żeby to ładnie waliło. A tak jak mówię, walenia mamy troszeczkę nadmiar. Tych bym chętnie posłuchał, ale tutaj nie wiem, czym to się je. Bo to są włoskie kolumny, o ile dobrze pamiętam. No i lecimy dalej. Jedyne w swoim rodzaju. O, ja mam Mediaka chyba niższy albo wyższy model od tego. Bo tu masz... Ale jakieś takie podobne masz. Tak, to jest ta sama seria, bo też jest średniotonowy Philipsa. Tutaj wysokotonowy jest inny u mnie. Bo jest tradycyjny też Philipsa i do tego zamiast tutaj jest kefa de facto membrana, tak? Czy tam głośnik niskotonowy kefa, taki jajowaty. No to nie jest membrana bierna. No należy się domyśleć, bo nie widać niskotonowego, że to nie jest membrana. No więc wysokotonowy. No pan do niskiego chyba się nie dobrał, chyba że to jest ten AD. A może średniak. No nieważne, tak czy siak, no wyższy model miał 30 na basie i to jeszcze dość zacną. To jest ciekawe, bo te kolumny akurat grają fenomenalnie w tej cenie i się bije w głowę, kto dla kogo lub kto komu wiadomo czego dawał. Mówię o licencji. Bo to są Celestiony, prawda? Tak. Tu jest 16 na basie, 20 membrana bierna i wysokotonowe kolumny. I to są jota w jotę kolumny, takie jak moje Epikury. Których słuchałeś, Darku, i wiesz, że to dobrze gra, wyjątkowo dobrze. Tak, ja pamiętam twoje Epikury, zgadza się. I to wygląda jak Epikur, tylko Epikur ma jeszcze podstawkę dokręcaną i cokolwiek. No właśnie, mały. czegoś mi tu brakowało, tak, bo Epikury mają cokolwiek. Ale budowa, projekt jestem tam. Kto od kogo zaczynał, nie wiem. Natomiast połączenie właśnie dość małego głośnika, de facto mówię 16 z 20 membraną bierną, rewelacja. Bardzo przyjemne, mięciutkie brzmienie, fajny bas, taki nienachalny właśnie. Co do kupułki się nie wypowiem, ale raczej Celestia, no to nie ma miękkiej gry. Cena myślę fajna. I na pewno rzadkie kolumny. Być może one by akurat pasowały panu właśnie, bo ja pamiętam twoje Epikury jak grały, ale one właśnie grały takim miękkim basem. Ten bas się zaznaczał, on był, można powiedzieć, nawet taki dość krótki, wyrazisty, ale nie natarczywy, tak? No bo... Więc może to jest jakiś pomysł. Okej, no to zostawmy je. Tutaj niestety basu będzie dużo. Akurat mogę powiedzieć. No to są niemałe kolumny i nie są słabe. Ale lecimy dalej. S75, czterodrożne. Tutaj akurat pan Tomasz o tym wspominał właśnie, że myślał o tych kolumnach. No to co? Mamy co? Perlesa wysokotonowy.
Philipsa średniotonowy, Philipsa drugi średniotonowy i Sisa 20 lub 25 na basie. Fajne zestawienie. Aczkolwiek ten Sis to no, nie ma miękkiej gry. Jeśli chodzi o Sisy te starszej daty 20-25 cm, no to są bardzo dobrze, jeśli chodzi o bas grające przetworniki, więc chyba nie o to No to nam chodzi. Czeszku to jest to, co ja mam w lewe? Czy mam Sisy, czy Wisatony? Nie pamiętam. W lewe. Jaki lewe? Lewe, kolumny lewe, taka firma. No wiem, ale które kolumny? Te same, co ty masz. Mamy te same. Audaxy. Audaxy są, widzisz, Audaxy. No widzisz, No, od 1000 zł, a tu masz, kurde, proszę, Perles i Sis. Też by się nadały do 30-watowego wzmacniacza. No. Skandyna. No. I to też, jakby co, to też zostawiamy tutaj, bo tak spojrzałem, co tu pod spodem nam się jeszcze wyłania. To i no to okej, dobra, lecimy dalej, bo miało być szybko. A wyszło jak zawsze. Spendo. Spendo czy Spendor? Spendo. Spendo. Ładnie zrobione. Tylko obawiam się, że wiem, kto sprzedaje. A zobacz, jest tabliczka znamionowa, przepraszam za dykcję. Może się czegoś więcej dowiemy. Spendo. Śrubki ładnie wymienione. Wysokodomy. Skąd ja to cholerstwo znam, powiem ci? A wiem. Ja wiem, skąd wy jesteście. To są Wi-Fi. Tak, to są Wi-Fi. Wi-Fi plus niskotonowe, naprawione pianki chyba, ładnie. Śrubeczki czy tam wkręty. No tak, to są Wi-Fi. Mam w szufladzie, Darku, takie głośniczki. Jako jedyne przetrwały wysyłkę kolumn do mnie, bo cała reszta się rozpadła. I pamiętam sprawę. To tam, tak, gdzie się ci magnesy pourywały? Tak, porywały i zaczęły uprawiać disco polo po budowie. W rytmie busa. Ja sobie to wyobrażam. Okej, 70... Spendor. No, tak. Spendor, no właśnie tak mówię, Spendo, a nie Spendor, ja no. Widzisz? Ja tylko wyglądam na głupiego, że nie mam Spendo. Frekwencji plus minus 3 dB, więc w paśmie 70 do 18 kHz i tak mamy odchylenie plus minus 3 dB, więc one, podejrzewam, nie schodzą do 70 Hz w równym paśmie i nie idą do 18 kHz w równym paśmie. One się kończą gdzieś koło pewnie 15 kHz, a wy i tak dupę zacieszacie, że Spendory macie. Aha, widzisz, tutaj stereo 70-15. No tak. Widzisz, ja zaczynam gazać i jest poniżej 0,75 dB różnicy, czyli to pasmo takie prawdziwe jest do 15 kHz. Jest nawet napisane w nawiasie. Jest napisane, tak, ja tego nie przeczytałem, dopiero teraz to przeczytałem, a wy nadal dupę zacieszacie, że Spendory macie 15:2. I tak naprawdę... No więc te kolumny idą tak dość bardzo średnicą idą, nie? Można tak, powiedzieć. natomiast zobacz, i to jest właśnie to, że tu masz podane po raz pierwszy prawdziwe pasmo. 70 do 15, nie do 18, nie do 20, 25, do 15 i tak jeszcze z odchyleniem. Więc jakby to było do zera, to w ogóle by było zamiatane 13 kHz i okaże się, że Kenwood i stare japońskie wzmacniacze miały rację, gdzie regulacje toną wysokie robili przy 11 kHz. I tutaj można pomyśleć, właśnie te Spendory w takich zakresach, jakie są, to właśnie są takie typowo odsłuchowe monitory studyjne, można było powiedzieć. I to proszę, high-endy jeszcze opisane. Proszę, 1800. No, a widzisz, tak. A gdzie macie te 25 kHz? Ja się pytam. A macie. Sorry, użyłem się. Lecimy dalej. Aż to cię podniosło ciśnienie. Tak, podniosło mi ciśnienie. Sam sobie podniosłem. Beckett i Miller. Beta. Aktywny monitor B. No nie no, zajebisty aktywny monitor, tylko B, bo no nie mam rampa, żeby posłuchać. Dali ikon. Dobrze, to czy źle? To co mamy? Bose 501, no to te raczej będą basem łupały. No niestety taka przypadłość Bose, że one lubią bas, bo Amerykanie lubią bas. Audiofilskie Tanoje J30 Unika, dobra, Tanoje na 2 pasach, to będzie łupało. Czegoś spokojnego, słuchaj. Szukamy. Tutaj mamy sandwiche.
To 15-omowe na Liko. No. Chociaż powiem ci, włączyłem sandwicze, nie ten model, na dwóch bodajże wysoko średniotonowych głośniczkach, więc pewnie następny model. Bas jest ten sam i tylko powiem, że ten bas słyszałem w tych kolumnach, więc tutaj ceny się zastanawiam dlaczego, być może tu te grają lepiej po prostu. Specyficzna kolumna, natomiast cena tutaj też wynika z tego faktu, że to są 15-omowe kolumny. Niestety niektórzy posiadacze lamp nie mogą zejść poniżej na przykład właśnie tych 15 ohmów z racji budowy tego wzmacniacza i jest dupa. Więc muszą szukać 15-16 ohmowych kolumn. Więc dla każdego coś miłego. Ok, Kantony CT1000 jeszcze by widzisz, no to się pomyliłem, 900 tysiączki. No to nie, to już napieprza. W zasadzie to taki podchwytliwie jest poradnik dla osób, które szukają głośników, kolumn głośnikowych, które mają dużo basu, Darku. No na to chodzi. No tak, no, bo te, które wrzucamy tutaj, to jest już propozycja dla was. Mają dużo basu. To jeszcze spojrzymy, bo trochę oni miałem magnaty Needle, które chciałem mieć i były i się skończyły. Jakby ktoś widział, no bardzo chętnie kupię. Miały jeszcze więcej przetworników, nie wiem, tak. To więcej tego było. Byłem zafascynowany i troszeczkę ta fascynacja gdzieś tam poszła w bok, a teraz jak mi się przypomniało o tym, to już tych kolumn nie ma. Jakby ktoś miał pytania na sprzedaż, chętnie kupię. To magnat Needle, bodajże jak igła. Taki właśnie słupeczek bardzo wąski i w pizdu gwizdu przetworników wszelkie maści. Tutaj jest ich tylko 4 na kolumnę. Natomiast pasmo. Co z tego wycisnęli? 12 cm szerokość, nie, głębokość. Szerokość 11 cm, z głośniczki dziesiątki. No. Już trochę ciśnienie ze mnie spadło. Spendor. 741, czyli 731. One są fajne, bo one mają wyjście na Kugelboxy, tak? Kugelbox to się nazywa 700 Grundnika, czyli kostki po polsku mówiąc. 741 był jeszcze model 731, one nie różnią się niczym, powiedzmy w środku, czyli mają dwa głośniki niskotonowe, zresztą to jest napisane, dwa niskotonowe, tutaj przepraszam, i dwa zestawy głośników, gdzie dwie kopułki są i dwa papierowe, średnio wysokotonowe, czy to wysokotonowe. O, ciekawostka, 40 do 20 tysięcy głośników nakichane. Fajna zabawka, de facto 3 drożne, bo jednak te dwa głośniki są różne wysokotonowe, a tutaj jest napisane, że dwudrożna kolumna. Nie jest tanio, ale daje po prostu możliwość jeszcze rozbudowy o te kostki, więc jest fajnie. Ale basu ma dużo. Z tym pan będzie się bujał bardzo długo, zgoda. Ale jeśli ktoś zna dobrego stolarza, może zaryzykować, może rozbierze tą jedną kolumnę, zrobi z niej kolumnę prawą lub lewą, bo tutaj się cały czas zastanawiam, jak to się ustawia. Nie wiem, czy to jest warte. Poseidony, no niby najwyższy model z tej serii Hansa Ducha. Wy to wszyscy znacie na pewno jako ATL-e, a to są Atlantiki tutaj. Czyli coś, co było przed ATL-ami. ATL to jest taka, powiedzmy, linia tanich kolumn właśnie Hansa Ducha. Miało się sprzedawać jak Altusy, a tutaj mamy, powiedzmy, no były też lepsze ATL, przecież wiem. Ale tutaj mamy po prostu te pierwsze eksperymentalne, jeszcze z pierwszej połowy lat 70. właśnie Hansa Ducha kolumny, tylko dwie lewe. Dwie lewe, dlatego one tutaj tak stoją. Będą stały. JBL, no jakby były tańsze, to bym wziął, no zainwestowałbym jeszcze pieniążku, pewnie drugie tyle, co bym je kupił i zrobił kolumnę po prostu, jedną lewą, drugą prawą, bym zacieszał wtedy tyłek. Beckett & Miller. Nie, tutaj nie doradzimy nic. Darek, ciężki oddech. Albo uciekł. Nie, no, oglądam, no. Jeszcze pomyślałem, że zasnąłeś, bo tak też mogło być. Nie no, wbrew pozorom tutaj właśnie dobór zestawów głośnikowych do czegoś takiego nie jest prosty. Tak, nie jest prosty. To jest to. Nie wiem, co z tego wygrzebiemy i to przy tych pieniążkach, bo to żeśmy zaznaczyli do 2,5 tysiąca. Obawiam się, że no. Najgorszego, hiszpańskiej inkwizycji się obawiasz, tak?
Okej, no co masz? Jamo 40, no to już są napierdzielacze. JBL bez wysokotonowca, no to też są napierdzielacze. Ale ktoś ogłosił, tak, bo te 800, no to te są też napierdzielacze, ale bardzo dziwne napierdzielacze, właśnie sceniczne. De facto. W tym wypadku całkowicie bez sensu. Co to mamy? Redfordy, no piękne kolory, mi się bardzo podobają te Redfordy, ale no są takie chamsko vintage'owe po prostu, nie? No, okej. Zgłoszeń są Angole. Dobra, tutaj korale mamy, czyli japońszczyznę. Zobacz, z japońskich kolumn Saby. Saby, no to ja już wiem, kto was sprzedaje. Laute Sprecher 3. Stare Saby. Isofon, to jest chyba samą klep jakiś, tak? Jak jest Isofon, Fostek i tak dalej. Tutaj słupki. Na kiedy 30-10-1. Szeroka pasmowy tonsil, proszę. Pioniery CS705. Coś powiesz? Wiesz co, tutaj niczego się dobrego nie spodziewam po tych pionierach. Okej. Czyli no tutaj raczej też jest. To powiem ci, kurczę, aż zobaczymy. Wiesz co, ja się w takim wypadku właśnie... Ja ci coś powiem. Ja się w takim wypadku zastanawiam, czy to tej sprawy nie rozegrać jeszcze inaczej, na przykład tak jak ja rozegrałem właśnie sprawę ze swoim pionierem 9900, że u mnie de facto zadoły robią całe, no to są wielkie monitory mimo wszystko, ale monitory, jak wiesz, ten Big Venturi, jaki ja mam model 44, Grzesiek? Chyba tak. 44. I jako drugą parę, właśnie to, żeśmy kiedyś ostatnio rozmawiali z Michałem, właśnie mam Heko. I Heko mi robią bardziej górę i średnicę, natomiast Big Venturi mi zapewniają mi taki miękki, fajny, ale nie męczący dół. I czy tutaj ten pan nie powinien pójść właśnie w tym kierunku, że kupić sobie... Dołączyć coś jeszcze? Połączyć, kupić sobie po prostu dwie pary kolumn, tak? Sorry, bo ja rozkminiam te wegi i tutaj jest nadstawka wysokotonowa de facto. Masz dół i górę, to są 2 kolumny, 4 kolumny w sobie, zestaw. A ciekawe, czy to jest sterowane w jakiś sposób, na przykład, że dół można obciąć. To myślę, że tak, chociaż dużo tym jest z przodu. Wszystkie są zdjęcia z przodu, kurde. Nie ma żadnego zdjęcia od tyłu, a tył jest równie ważny jak przód. Tak. Zawsze mówię, no nie, czasami przodu fajnie, a z tyłu, panie, daj pan spokój. Nie ma co szarpać. No, nie ma co szarpać, dokładnie. Tutaj akurat kolumny, zaraz sobie pozwolimy, żeby zobaczyć. O, fajne. Ja może dostać taką zabawkę. Vega Disco, no to też ich prowinencja, do czego one są, no obawiam się, że jest do tutaj... napierdzielania. Tylko czy przesądzone, tak, to jest przesądzone. Tak, tylko czy to można zdjąć po prostu. O, tutaj widać, że jest obrotowe, panie. Ty to widzisz, nie wiem, czy wy to widzicie, ale nie ruszam za bardzo tutaj. To po prawej, nie? Zresztą to dla mnie jest obrotowe, to jest zdjęte w ogóle tutaj. Głośniki są w górę, więc... One są zdjęte, tak, na bok. Okej, więc Vega Disco, to akurat już dla beki posiedzę, bo to już musi napierdzielać. Są wulgarnie nachalne. Na zasadzie, tu by wystarczyło jedna śrubka, dali 2. Więcej śrubek. Tutaj też pasuje. Jak to działa, nie wiadomo, ale no... Tutaj jest chyba trochę przekracza granicę, powiedzmy, u mnie takiego, wiesz, wyczucia, smaku. Aczkolwiek mogą fajne grać, właśnie, dobra, to już oceniam oczami. I ja ci powiem tak, no tutaj nam się kolumny skończyły w tym zakresie 1000-2500 zł, ja tu bym jeszcze zaryzykował coś takiego, tak, na przykład, tylko że to jest pewnie drożej, na przykład NS-y, Yamaha setki. To zaraz zobaczymy NS-y, dobrze. Większość osób mówi właśnie, że one kiepsko grają, bo one nie wyglądają tak, jak można myśleć, ale one idą właśnie bardziej średnicą i górą, ten tutaj baz jest taki niewyrazisty, on nie wysuwa się w przypadku tych NS-ów na pierwszy plan i nie wiem, czy to by nie zrobiło roboty w przypadku tego Maranza, tak? To zaraz sobie zobaczymy. Poszukaj NS-ów. Zaraz, patrzę na Tanoje.
skąd się... No patrz. No, popatrzałem. Starczy. Ładne tanoje. Ładne. Yamaha NS, zobacz, są setki na przykład. NS, no dobra, no setki, tysiączki, co będzie, to będzie, proszę pana. NS 244 9. Co tu mamy? 6200 tysiączki, no. Ale to są tysiączki. No ale no właśnie, ale to powiedzmy, owszem, w przypadku takiego Maransa, twoim zdaniem, bo to jest cały czas Darka zdanie, to się spełni, ale później wymieniając tego Maransa na coś inaczej skonstruowanego, bo mówię, ta seria 22 i seria powiedzmy 16 Maransa, no to były właśnie takie grzmoty. Weźmiesz wymienić masjaż czy amplitunel na coś innego, już jest dupa i już jesteś z NS-ów niezadowolony, bo to musisz podbijać co nieco. Tak, czy nie? musisz podbijać, no ale to czasami tak trzeba, no to wiesz, kupujesz sobie Maserati, ono też ci spali, ale fajnie pojedzie, fajny gang wydechu, no coś za coś, no życie. Lancia sobie kupię. No i jutro będzie. Jutro ci przywiozę. Jutro ją przywiozę, a tobie kiedyś przywiozę, no tam powiedzmy za jakiś czas. No, to są nasze takie rozkminy. Chichy. No. Dobra. Yamaha NS, to co? Tylko te tysiączki były, tak? Plus jeszcze tutaj masz zapłacone 690. Ja osobiście... A zejdź na sam dół, bo to czasami na Allegro lokalnie jeszcze są, wiesz, Krzysiek? A to na dole jest... Aha, Allegro lokalnie jest... O, i zobacz podobne, tak? Tutaj trzeba nacisnąć, zobacz podobne. I on cię przerzuca na lokalnie. O Boże. I co my tu mamy? O, są 200 i są setki nawet. No to setkę, tak kliknąć? No kliknij tą setkę, zobaczymy. No tutaj jest jedyny minus właśnie, że tutaj wysokotonowy też jest na kopułce. No, ja nie wiem, czy ty zauważyłeś, że za bardzo papieru żeśmy już w tych droższych konstrukcjach nie uświadczyli na wysokotonowym. No, nie wiem, czemu też tak jest, no ale... Okay. I one chyba idą o 45 te setki, więc... No dobra, jak przeskoczyliśmy, to masz NS... To jest moje ucha, tak? Ja mam mniejsze ucha, ale to gra świetnie. To ucha grają Yamahy... To czy jakby wydał 30 000, też bym powiedział, że grają świetnie. Ja mam mniejsze modele, ale naprawdę gra fajnie. To jak ja, wiesz, zrobiłem, bo po prostu tam mieszkała wszelka flora i fauna, pająki, robaki, wszystko. Ale no, to mi się podoba. Jeszcze kiedyś sobie może... Jeszcze miski, kolumny głośnikowe, Maranca. Z ciekawości, bo tak teraz jeszcze dokończymy troszeczkę. Nie zanudziliśmy, bo jak zanudziliśmy, mówi się trudno. A co to, kompleksowo odrestaurowane kolumny Marantz HD 44 za 570 zł? Zajdź niżej, Krzeszyku. Nie. To też L-Taxa kino domowe oglądać i tu kliknij. Nie. No dobra, odrestaurowane. Szmata naciągnięta. No. Trochę tak. Szmata albo gąbka to jest. Taka cienka. No dobra. Aha, bo tu... To jest panie odrestaurowane? To... No dobra, no pan zrobił jak potrafił. Ile? I wracając do dalszej części odcinka, Marianców nie ma za dużo. No, dobra, nie ma. To jeszcze sprawdźmy sobie tak. O, Dual CL 190. I to coś, bo coś mi tu ustawienie tych głośników nie pasuje, ale... Co to jest? To był grumnik. Ale to nie jest, co powinno być, to jest jakaś ten... No, jest. No ale dobra, przynajmniej przód z tyłem się zgadzają, więc nie narzekaj. No, wysoki nowy przyszedł, jak widać, na miejsce starego. Dobra. Ile? Okej. I 190, no to już są takie no, to już będzie napieprzało, nie? No tak, raczej tak, no. Duale, tak. No. Ja też mam jakieś duale, nie taki jakiś niższy model mam, ale mam nadzieję, że ma ręce. No. Niskich tonów sobie nie żałują. Tam im niedużo trzeba, żeby popłynęły. Jeszcze patrzę na Alteki, czy coś się trafi z tych amerykańskich marek typu Altek. Dlaczego mi tu... Ja chcę po prostu elektronika, tak, RTV OGD, tak, sprzęt audio do domu, tak. I kolumny głośnikowe, jedną parę. 12 900, trochę drożej.
I chcę teraz na przykład znaleźć sobie kolumnę Scott, a nie Robert Scott. Irytująco powiem ci. Elektronika. RTV AGD. No, dla mnie Allegro też idzie w takim dziwnym kierunku, powiem ci. O, lampowy Scott za 5300. Tak. Oni idą, Allegro idzie w kierunku sklepu, chce być, nie wiem, drugim Chińczykiem, a całą resztę tak spycha do tego Allegro lokalnie, tych sprzedawców po prostu takich No bo powiedzmy. tam nie hurtowo, no płacą jakieś abonamenty, to wiesz, dla nich to jest kasa, nie wiem jaki biznesplan tam mają, ale na pewno ktoś nad tym myślał. A na pewno wziął za to kasę. No jakieś to na bank, jakiś racjonalizator tam musiał być, bo wiecznie jakieś zmiany dla sprzedających. Czyli co, w zasadzie daliśmy ciała, bo byliśmy w cenie, a jakoś tych skotów nie widziałem. Czyli pan nie zapłacił za to, żeby być na Allegro zwykłym, przez co nie pokazaliśmy tych kolumn w tym zakresie cenowym Scotta. A jaki zakres mają te kolumny Scotta? Jakbyś 1800 zł. Ja nie mówię, oj. Zobacz, jak tutaj ten. Oj, tak. O to mi chodzi, o tą tabliczkę, czy coś z tego wyczytamy? Niewiele. Niewiele. Skociki, ale są skociki. Więc tak, żeby się sprawiedliwości stało zadość, to powinniśmy Brown L500. Pokaż te pioniery, 77. Widzisz, właśnie dlatego przeskoczyliśmy tutaj. Bardzo dobrze zrobiłeś. I teraz tak. No to będzie grało, nie? To będzie grało, właśnie nie wiem, czy za bardzo nawet to nie będzie grało. No. W tym wypadku, w połączeniu z tym Marancem. 8 ohmów, 50 watów. No może iść, proszę pana. No fajne pionerki tutaj, ten taki wiesz. Piciu Matsushity głośniczek, ale może być. O, i z tyłu co mamy? Alnik. No, to może niestety iść, ale fajna kolumna ogólnie, tak. Jeśli nas oglądacie, to pomyślcie o tym. Szczególnie, że to jest stary pion z 69. Sam posiadam wersję 16-mową tej kolumny, no i jest grubo. Znaczy bardzo podobnego pioniera, dobra. Zobaczmy tutaj stereo jeszcze w takim razie. Bo może tutaj jeszcze my źle patrzyliśmy, bo my na sprzedawców hurtowych trafiliśmy. A tu trzeba było jednak po lokalnym się rozglądać, Darku, i co ty na to? Nie no, jesteśmy jednak, byliśmy w takiej cenie, w jakiej byliśmy. Widzisz, tutaj są zestawy o wiele tańsze, jak i o wiele droższe. No dobra, od 1000 do 2000 proszę. No ZG40. Zobaczmy tych stron, bo niestety muszę pilnować czasu troszeczkę, ponieważ Darkowi się spieszy. O. Znaczy, mi się śpieszy w twoim interesie. Jakby tak na to głębiej spojrzeć. Okej, w sumie tu masz rację, punkt dla ciebie. Okej. 800. To najwyżej w następnym odcinku wrócimy jeszcze w części drugiej. Jak się wam spodoba część pierwsza, tudzież po prostu z Darkiem usiądziemy jeszcze... Albo zrobię jeszcze inaczej, ale to niespodzianka. W tym momencie się żegnam z wami z Darkiem i zobaczymy, co dalej pójdzie. Kłaniam się nisko. Haha. Tak. No, na razie, heja. No, cześć, trzymajcie się. I bum. Tutaj jest niespodzianka. Darek sobie poszedł, miał swoje rzeczy, a udało mi się upolować Michała. Cześć, Michale. Cześć. Takie zastępstwo malutkie. No, to dla mnie takie malutkie i fajnie, że jesteś, bo też masz swoje zdanie i to też wzbogaci ten odcinek. To, co ci wspomniałem przed nagraniem, że tutaj szukamy kolumn, które de facto są dla Maranca przeznaczone, bo nie wiem, czy wiesz o tym, ale Marantz 22, na przykład 30, ogólnie seria 22, z tego, co ja słyszałem, a co pan Tomek mi potwierdził, on po prostu ma bardzo dużo basów w standardzie, nawet w ustawieniach na 0, powiedzmy. Ten wzmacniacz też jakby konturowy w rozumieniu japońskim, czyli ma podbite basy. Więc semi-German taki. No, nawet nie Sermi, bo no w sumie tak, no German tak, bo te słabe Bo to, Germany... bo to German pewnie jeszcze bardziej łeb urywa. Tak, ale jeśli jest słaby, bo te słabe musiały mieć podpięte, tak, poniżej 10 W Germany tak mają, a te mocniejsze już raczej grają bardziej linearnie, bym powiedział, więc tu jest kwestia właśnie mocy granicą, natomiast Marantz, z racji tego, że była to amerykańska firma, zrobili coś takiego, przynajmniej robili przez dłuższy okres czasu, że te ich wzmacniacze po prostu były
no mówiąc delikatnie, dość słabawe. Znaczy, podbite miały basy. O, żeby nie było. Ja gdzieś tam mam swoją teorię na temat tego wcześniejszego, tego pierwszego Germana, takiego taniego, w sensie bez konturu, bez niczego. Też szerokopasmowe głośniki, najczęściej jaja, gdzieś tam, no trzeba było zadziałać, żeby to brzmiało w ogóle jako tako, nie? No, tutaj masz rację. Natomiast dzisiaj te rzeczy, które, no my jesteśmy przyzwyczajeni, nie tylko my w zasadzie, no część ludzi pewnie w opisach czy w komentarzach pojawiają się, że potrzebujemy suba, bo nie ma basu, bo to nie gra, bo coś tam. I takie w sumie zazwyczaj w tych filmikach masz korektory ustawione w literę V, czyli podbite basy, podbite wysokie tony. No takie mamy czasy, nie? W zasadzie takiej liniowości chyba niewiele osób szuka dzisiaj, nie? No tak, ale w tym wypadku akurat do jazzu pan Tomasz akurat chce czegoś liniowego, jemu zależy na średnicy, na wysokich. Na basie, znaczy wiesz co, ja to rozumiem, bo bas powinien być taki, jak są instrumenty, prawda? Tak. Żeby rozpoznać, czy to jest gitara basowa, czy to jest perkusja, czy cokolwiek innego. Co ma niskie częstotliwości. Nie po prostu bas dla samego basu, ale to jest inna teoria zupełnie słuchania muzyki, więc tu ci pokrótce pokażę po prostu, co jeszcze z Darkiem nie zdążyliśmy sprawdzić. Takie korale. To jest taka firma, jakby znasz korala? Znasz korala, tak? Pytanie, czy słyszałeś? Chociaż te korale, z racji tego, że do góry mamy tutaj jakiś taki bas refleks, ukośnik linię transmisji, myślę, że tego basu raczej tutaj nie zabraknie, więc to nie są raczej spokojne, wytłumione kolumny, więc to sobie odpuścimy. Tutaj Yamaha szukaliśmy, ale Yamaha przekraczają nasz budżet, bo szukaliśmy czegoś do 2500 zł. Więc zdechło samo z siebie. Natomiast co do tych Yamaha, to na moje słuchanie to nie jestem fanem. O. No cena, znaczy Yamaha jak Yamaha, no to jest, chyba mamy, ja i ty mamy to samo jakby doznanie, jeżeli chodzi w ogóle o Yamaha, także tutaj... No po prostu nie gra, nie? No, dokładnie. No jak ktoś to lubi, nie lubi, wolny kraj. Czy tutaj jeszcze taka mała dygresja, jeżeli chodzi o jasne kolumny. Ja ostatnio zauważyłem i to się potwierdziło, ja mam dwie pary i mam Sony i mam Pioniery, które w zasadzie Sony nawet są głośnikami szerokopasmowymi, jeżeli można to tak nazwać, a Pioniery mają taką naprawdę zdawkową zwrotnicę. To są obie pary, to są kolumny naprawdę grające jasno, nie mylić z Yamahami. I to jest ten typ, który gdzieś tam się sprawdza właśnie w tych tanich Germanach i być może w Marancie. No tak, bo to jest właśnie to tak możemy pojawić. Ty te tanie Germany znasz, więc Marant gra podobnie. Właśnie jest bardzo dużo basu na wstępie, że trzeba tą gałeczkę w lewo przekręcić, czyli minus na przykład 1, minus 2, żeby to nie zalewało. Tutaj taka ciekawostka. Podłączyłem telefonkę na Opusa 200, nie Opusa, tylko Concerto albo Concertino, już nie pamiętam, 201 pod Arkusy. Powiem ci, że głowę urywa od basu, to tam normalnie jest, jak ktoś jest zwolennikiem czy miłośnikiem basu, to tam jest umcy totalne. Ci, że masakra. Do Arkusów, no. A co dopiero jakieś takie większe z membraną biedą, to dopiero szło. A Arkusy to są jedne z bardziej uniwersalnych kolumn. W zasadzie podłączałem to już pod chyba wszystko, co jest na rynku takiego typowo niemieckiego i to się zgrywa ze wszystkim. Tylko nie z Germanami. To powiem ci szczerze, że to już nawet ten Beomaster 900 nie urywał tak głowy jak ten telefonkę. Okej, no to dobra. No to wizję mamy zakreśloną. Wstęp, preludium do drugiej części filmu. Tutaj jeszcze w międzyczasie takie fajne Polk Audio, bo to jest taka firma mniej znana w Polsce, ale to jest założona przez Polaka firma Audio w Stanach, która jest dość znaną marką, przynajmniej na tamtym rynku. I tak jeśli miałbym polecać, to tutaj jest ciekawie, bo jest kolumna zamknięta, nie wiem czy to jest membrana bierna, bo głośników jest dużo, cena jest nieduża, więc inobroć jak to się mówi. O dziwo w tych poszukiwaniach z Darkiem takie podsumowanie robimy tego, co z Darkiem nie zrobiliśmy. Myślę, że te kolumny byłyby odpowiednie do właśnie słuchania czegoś, co ma bas podbity. Bo mimo tego, że masz tutaj 25 na basie, 25 membranę bierną, ten bas jest stonowany w tych kolumnach.
Jak troszeczkę zostaną podbite, trochę podbarwione te niskie tony, to akurat im nie zaszkodzi. Pytanie, co o tym sądzisz? No ja jestem anty, jeżeli chodzi o polskie kolumny, to już wiesz, bo to już rozmawialiśmy parę razy, ale to jest to moje. To jest twoje, tak. To jest moje zboczenie i moje skrzywienie zupełnie. Nie twierdzę zupełnie, lubię tą silę, lubię Unitry, ale mam długie zęby, jeżeli chodzi o polskie kolumny. Znaczy uważasz na nie po prostu. Tak, i to moje skrzywienie jest zupełnie. Za dużo tego sprzętu polskiego, czy tej takiej PRL-owskiej jakości, nie? Bo gdyby był dostęp do tej lepszej jakości, to byłaby zupełnie inna gadka, nie? No, tutaj zaryzykowałem też w potwierdzeniu te Grundiki Boxy 40A, czyli model wyższy od 30A. On tutaj widać front bardzo ładnie. To są fajne kolumny, bo one w modelu jednym i drugim mają ten sam średniotonowy i te same wysokotonowe 4. Tylko tu mamy 25 na basie, to co mówiłem, i głębszą mołdowę de facto. Bo 30A jest po prostu połowa głębokości tego i przez to jest mniejszy głośnik basowy. Natomiast to są dość spokojne kolumny, przynajmniej jeśli chodzi o 30A. One raczej nawet się proszą o to, żeby kontur wrzucić, żeby ten bas był wyraźniejszy, więc myślę, że 40 będą całkiem na miejscu w propozycjach. No, tylko że Grundyki z tego, co ja odsłuchiwałem, są takie ciepłe. Znaczy, może nie są aż tak zupełnie, nie grają dołem jak Alnico na przykład w Telefunkenach, bo w ogóle Alnico to już jest w ogóle to petarda basowa, natomiast pewnie masz rację, nie? Pewnie masz rację, to jest ze względu też na ten średniotonowy jajeczkowaty, nie? To jest bardzo fajny głośnik. Więc te kolumny myślę, że możemy polecić panu Tomaszowi, z którym miałem okazję rozmawiać. Tutaj była ciekawostka wymieniona, czyli to, co jeden z widzów de facto oglądał i powiedział, że tutaj wokół tego basu są 4 takie małe bas refleksy, o dziwo. Ciekawostka, nie? Przegapiliśmy to. To w zasadzie takie odprężenie, jeżeli chodzi o ciśnienie, niż takie bas refleksy same w sobie. Ale coś mieli na myśli, coś zaprojektowali, więc tutaj ciekawostka. Ale jest potencjometr, jakby nie było, nie? Tylko pytanie, czym on tam steruje, natomiast już się postarali, nie? No nawet diodę masz tutaj pod potencjometrem. Tak. Overload, czyli przesterowanie tak zwane. Ogólnie fajne kolumienki, pewnie niezbyt duże, 96 dB z 2 W, więc 93 dB z 1 W. No. Czyli jest skuteczność kozacka, mówiąc tak kolokwialnie. Jeszcze parę kolumn, tak żeby tutaj pokazać. Magnaty na diffach. Też takie bardzo spokojne kolumny, zamknięte, małe, dość kompaktowe. Ale ja z kolei, jeżeli chodzi o Wi-Fi, to ja bym odradzał, jeżeli chodzi o basy. Bo no właśnie, ale szukamy czegoś, co ma mniej basu. Rzeczy na Wi-Fi. Nie wiem, jaka akurat zwrotnice w tym są zrobione, w magnatach, bo tych akurat nie słuchałem, ale zazwyczaj te Wi-Fi były dowalone, jeżeli chodzi o tę dolną część pasma. Nie? Te są spokojniejsze właśnie. Tutaj nie wali po trzewiach. Za bardzo jest ok. Tutaj Technicsy, idziemy w dół z ceną, no to są super, za 1000 zł. I tak, no pewnie, tylko ta cena, nie? Pewnie trochę. Pewnie będą droższe, jak się parę lat temu zastanawiam, o sensu i drogie, a teraz jest 2 razy droższe, więc... Ja nie wiem, czy trafimy, natomiast a propos Technicsów, te pioniery, które ja mam i ten model niższy, to te na pewno z palcem już nie powiem, gdzie można byłoby spokojnie polecać do tego Maranca czy do Germanów, nie? Natomiast nie wiem, czy trafimy je akurat, czy będą gdzieś tam. Tutaj masz Sony. To są na pewno takie jasno. Te Sony są ogólnie, powiem ci, ja powiedzmy, jeśli bym nie miał innych wydatków, bym sobie chętnie te zafundował, bo pan się pofatygował i pokazał mi coś, co mnie po prostu rozbiło. Tak, ten tył na Alnico. Aluminiowy kosz jeszcze do tego. Tak. No kosz jest mega, nie? Bo to majstersztyk totalny. Więc tu jest naprawdę fajnie, zwrotnica widzisz rozbudowana też. Więc myślę, że te kolumny bez potrzeby legendy swojej nie mają. Może tak powiem, więc tutaj jest fajnie. Też myślę, że one by były godne polecenia. Szczególnie, że na górze mamy papierowy, wysokotonowy mamy. To jest w ogóle, jeżeli chodzi o Sony, to Sony miały takie dwie linie, tych lepszych i tych takich marketowych, totalnych sieciów gdzieś to jest ta lepsza linia. Jest pełno, nie? Więc też trzeba gdzieś tam mieć na uwadze, co się kupuje, co się ogląda.
Tutaj jeszcze rondo, bo osobiście jestem bardzo ciekaw tych kolumn, bo to jest ten ostatni wypust Tonsila ogólnie, czyli koło Bolero. One są, powiedzmy, mają oznaczenie inne, ZGD. Tak jakby pod spodem był dyfuzor jakiś, po prostu zbudowany. Tak myślę, że Polacy robili, więc sam bym bardzo chętnie tych kolumn posłuchał. Nie są tanie, ale mogą być ciekawe. To, że ja ich kiedyś słuchałem, tych Bolero. No. Zupełnie tak w takim pomieszczeniu, powiem ci, że zupełnie nieodsłuchowym. Nie zrobiły na mnie takiego scenicznego wrażenia. W sensie są bardzo zbliżone do takiego typowego tonsilowskiego brzmienia, jeżeli to coś komuś pomoże. Natomiast nie zbudowały sceny. Jakkolwiek by nie było, to te średniotonowe nie zbudowały sceny. Cała reszta jest spoko, natomiast jakby ten nacisk na ten środek, gdzieś około 4000 Hz, gdzieś tam nie bardzo. Nie? Zresztą ogólnie chyba w Tonsil nie przykładał dosyć dużej wagi na ten zakres. Ja go akurat bardzo lubię, bo on buduje tą scenę. To jest gdzieś tam, ostatnio czytałem na jakimś tam forum niemieckim odnośnie zwrotnic i wszyscy stawiają gdzieś tam na ten 1000 do 2500 Hz te podziały i te regulacje. Natomiast ja lubię te wzmocnienia na 4000 Hz i tamtą zabawę. I Tonsil tam niespecjalnie się przykładał. Ale to być może jest kwestia tego, że tak technicy sobie gdzieś tam robili i tak to od kiedyś ale szło. Też, może się kiedyś tak słuchało muzyki też, bo tak propos Tonsila kiedyś były też gorsze źródła dźwięku, de facto jakkolwiek to nazwać, czy radio, czy cokolwiek innego. Jak to mówi, tato mówi, to było wszystko poza basem. Znaczy był bas, ale nie było całej reszty. Tak. Więc całą resztę trzeba było nadgonić kolumnami lub wzmacniaczem. Tutaj ostatnią parę, którą z Darkiem przynajmniej ja wybrałem, to są Kenwoody, bo to jest taka seria LS-ów 880. Tutaj niższy model posiadam, 770 i ma aluminiowy kosz. Również to tobie też pokażę. LS-y 770, jaki to jest model. O, i za dużo zer. Coś takiego. Posiadam, tylko muszę je wyremontować, muszę je zrobić do takiego stanu ładnego. Aluminiowe kosze, jak widać koaksjalny głośnik wysokotonowy, no myślę, że to ma potencjał, żeby zagrało. Dlatego tutaj te Kenwoody też nie skreślamy. Szczególnie, że oznaczenie nomen omen jest 880, a nie 770, więc teoretycznie wyższy model. No ale dobra, żeby nie zajmować się za dużo czasu, tutaj skoczyliśmy jeszcze na Allegro lokalnie, bo de facto jednak dużo osób wystawia prywatnych, takich kolekcjonerów de facto jak my, nie firmy, które, firma ma jedno zadanie, zarabiać pieniądze. Firmy w sensie ci skupują i sprzedają się z jakichś tam wystawek niemieckich. No tak znaczy, nie, bo na Allegro teraz jest tak, że na Allegro zwykłym wystawisz, owszem, jeśli masz firmę, działalność gospodarczą, jako zwykły Kowalski niestety jesteś skazany przez nich na Allegro zwykłe, znaczy Allegro lokalnie. Tutaj mamy kolejne 8 stron, tutaj pewnie będziemy troszeczkę przeskakiwać tych kolumn, bo tutaj te pierwsze to są raczej takie, co dużo basu produkują. Przesortuj według ceny. Zrobię jeszcze kup teraz, wezmę jeszcze kup teraz. Będzie nam się łatwiej. Tak, zrobiło się 5 stron nam. I znowu ZG40. Ja mówię, one są bardzo spokojne. Jak na to są spokojne kolumny, tak więc tutaj może być fajnie, jeśli chodzi o więcej basu. Ja podejrzewam, że wolałbym je na pewno niż te wszystkie Altusy od 1 do 2 milionów, więc to tam zupełnie nie podlega wątpliwości. Dokładnie. Bowersy, tutaj Bowersy raczej basu będą miały, bo przeważnie angielskie kolumny mają taką flegmę swoją i one na pewno jednej rzeczy im nie można odmówić, czyli braku basu. Wysokie, średnie, owszem, tam zwrotnica może trochę kuleć i tak dalej, ale tutaj basu przy tych kolumnach nie będzie brakowało. Tak perfidnie pokazujemy kolumny, które mają dużo basu. Tannoy Mercury M20, czyli takie mniejsze kolumny, tam jest 16 na basie, może 20 przy dobrych wiatrach. Tannoy to firma, to jest marka, tak? Mówisz Tannoy, to tak jakbyś mówił Ferrari, jeśli chodzi o osoby, które słuchają muzyki. Jest Tannoy, jest impreza.
Tak więc tutaj może być fajnie, to by trzeba było słuchać we własnym zaciszu. Bo... Aczkolwiek jeżeli chodzi o M20, to ostatnio rozmawiałem z właścicielem M20 i mówi, że tak nie bardzo. To znaczy jest fanem Tanoi. Mówi, że M20 to zupełnie nie jego gust. Nie bardzo dotarłem do tego, co miał na myśli. Mówi, że nie jego gust, natomiast mówi, nie brzmią tak jak Tanoje, takie, które gdzieś tam lubi, nie? No, a te techniky, to powiem ci, ja bym na tym łapki położył. Ładna rzecz. Tak jak mówię, tak. Nie lubię jak japoński kolumn, tak na tym bym położył, bo tutaj mamy co? Wysokotonowy mamy na środku, czyli na tym hornie tutaj jest średniotonowy, więc średnicy nie będzie brakowało. No właśnie pytanie, który jest który, nie? Czy ten horn to jest wysoko, nie, to jest wysokotonowy. To jest typowy japoński. Mówisz o tym małym? Tak, to jest wysoki. Tutaj średniotonowy mamy do góry de facto. To jest na pewno wysokotonowy, bo one były tłuczone, że tak powiem, w wielu kolumnach od Akai do Technicsa właśnie japoński. To jest typowy taki głośnik. Tutaj na środku nawet nie jest kopułka, tylko jest siateczka metalowa. Głośnik jest tam wewnątrz. To jest taka tubka wysokotonowa. Trochę zniszczone, 1200 zł, ale no to są klasyki Technicsa. No tutaj myślę, że one też, jeśli ktoś patrzy na wartość, to będą ok. ATL pomijemy, bo ATL to będzie pogrom. Niestety jeśli chodzi o wysokie tony, bo tu jest linia transmisyjna, to jest horn dyfuzor to się nazywa i no jest łomot. De facto ten odcinek nie powinien być kolumny spokojne. Spokojne, tylko kolumny z za dużą ilością basu. O, tutaj te CS-y pokazywaliśmy z Darkiem, to są też z otworem Bass Reflex wcześniej. Altusy, zobaczmy. Grundig Fine Arts. No i proszę, mamy kolumny, które wykończyły de facto Arkusa. Tak, to jest Arkus. To jest Arkus z linią transmisyjną, więc jak ktoś lubi bass, brać. Tak, no to... tam jest wszystko. To znaczy generalnie rzecz biorąc, te radzę omijać, bo to jest kopia TM69, którą miałem i tam dudni, wali, co tam popadnie. No, to znaczy kwestia doboru wzmacniacza, bo sam mówisz, że na przykład Banco Lucen ma troszeczkę za dużo tego basu, ale dobrali do tego kolumny, które zagrałyby rewelacyjnie, więc to jest kwestia tam pomaga wypełnienie tej dolnej części, jakby tej, bo to jest takie, oni to zrobili, bo tam jest linia transmisyjna i po 20 czy tam 30 cm poniżej jej jest jeszcze taka przestrzeń w tej kolumnie, która jest takim pudłem rezonansowym i wypełnienie tego pomaga, żeby ten bas był taki bardziej sprężysty i zwarty, natomiast no, te kolumny są średnio udane. Okej. Ja bym z ciekawości posłuchał już, żeby wyrobić sobie swoje zdanie. No to tu mamy takie coś, co by pasowało do Marantza, czyli Sansui. Trochę nowsze, bo to jest Sansui z lat 80. Widać po znaczku de facto, czyli mamy dużo wszystkiego. Mamy tuby, dwa wysokie, mamy średniotonowy pewnie 30 albo 36 na basie. Do tego Bass Reflex. Ja jestem na przykład uczulony, Michale, do tego typu kolumn, bo dla mnie one nie grają za bardzo. Wiem, że herezy mówię, ale właśnie do Marantza może by były akurat. Taka propos. Tylko, że tutaj, kurczę, z tymi basowymi, nie wiem, czy widziałeś, tutaj jest jeden taki, jeden śmaki. Tak, teraz widzę, no. Rzeczywiście, nie wiadomo, który jest oryginalny, więc dobra, olewka. To nie ma co, no tutaj pan raczej 1000 zł za to nie dostanie. Przykro mi to mówić, nie mówię tego za przeprości, ale po prostu, no, to już jest zabawa, gdzie trzeba dodatkowo zainwestować pieniążki. I to nie czasem nie... O, a 25 to teraz powiesz, bo ich słuchałeś. Myślisz, żeby to zagrało z czymś, co ma dużo basu? No dużo. Znaczy, nie no, generalnie jest kolumny z potencjałem, ale no nie pod Germany, na pewno nie pod Marantza, jeżeli faktycznie podbija bas. I one mają swój bas, te kolumny. Mają. Dokładnie, więc to no ogólnie bardzo fajne kolumny, to też potwierdzam. Te Browny trochę podskoczyły ceną, nie wiem dlaczego ludzie tyle chcą za to, nie dostają, ale chcą za to po 1000 zł. Już takich kolumn produkował dużo film. No 1000 zł chcą. Czego nie zauważyłem? Który to jest model?
450. Ale który model? No to tak, no za 300 jest warte 300-400 zł. No, nie przesadzajmy, przecież to kolumny płaskie na Hekko, no bez przesady. Znaczy... Generalnie świetne zwrotnice, jeżeli mogę komuś podpowiedzieć, świetne zwrotnice dwudrożne, świetne po prostu mega, natomiast kolumny warte 300-400 zł. No i tyle kiedyś chodziły, no teraz troszeczkę więcej, tak. Bo pewnie to będzie jakiś dopisek w stylu kto to zaprojektował, nie? Bo to jest ten legendarny projektant Brauna, jeśli chodzi o sprzęt audio, ale tutaj chyba nie mamy. O 30 na głośniku niskotonowym. Okej, te akurat myślę, że to Maranca by się sprawdziły, tylko czemu one są takie drogie? Zdecydowanie, wiesz co, Vega 3520, właśnie te Browny 450, chociaż warto pamiętać, że i Brown kładł nacisk na bas, więc nawet jeżeli to są płaskie kolumny, czy te przyścienne, one nadal będą miały sporo tego basu, bo tam jest zwrotnica i tam jest cewka na tym basie naprawdę spora, więc tego basu tam nie zabraknie. Warto też pamiętać, że jeżeli odsuniemy te płaskie od ściany, to tego basu będzie mniej, więc to jest też dobre wyjście. Nie? Fajne kolumny, jeżeli mogę wtrącić, bo nie wiem, czy trafimy, to na pewno są sumity. Więc jeżeli ktoś będzie szukał summitów, to na tych głośnikach średniotonowych z odwróconym zawieszeniem górnym, to na pewno będą głośniki, które będą grały średnicą i wysokimi tonami i na pewno będą kolumny, które się zgrają i z Germanami i z takim wzmacniaczem, który gra dołem. Okej, no to tutaj mamy Technicsy. One akurat, tak jak mówię, nie lubię Technicsa jako producenta sprzętu audio, ale gramofony robi udane, a kolumny bardzo udane, więc tutaj akurat basu nie zabraknie niestety. De facto nam te Browny. Jako Matsushita robili fajne końcówki krzemowe mocy, także powiem ci, że to chyba tylko w tym, ale nie wykorzystywali ich u siebie. A tutaj BNS jeszcze zobaczymy sobie. Wi-Fi. Nie mam pojęcia. No i niskotonowy. Dość ciekawe kolumny. Niezbyt małe. No góra jest na pewno Wi-Fi. Sorry, że tak mówię, ale oni tak właśnie mieli tendencję do robienia takich właśnie wstawek promowanych wokół głośnika swojego ala Tonsil. No cóż, o BNS-ach będzie ciężko coś powiedzieć więcej. Zobaczmy, co tu napisano. 30. No proszę. 30 do 22, jeśli nie mamy żadnych lejców. Jeśli mamy plus minus 3 dB, to już mamy 40 do 20. Więc pasmo podejrzewam jest do 16. Znowu. Od jakichś 70 do 16. I 89 dB z wata, więc nie są jakieś wybitnie skuteczne. No nie, taki średniaczek, nie? Taki średniaczek, tak? A czemu on kosztuje 1100? A no właśnie nie wiem, ale Wi-Fi ZIS, no to wiesz, to robi różnicę, nie? Jak masz Wi-Fi ZIS, to od razu. No, ale ten ZIS trochę tutaj się wygiął przy kopułce, więc trochę tam mu coś się tutaj ten też się wygiął. No. Membrana za cewką nie nadążyła, więc zakładam, że to jest ZIS. Znaczy ja ci powiem, że ja tej Wi-Fi ZIS-a mam trochę na pokładzie i jakoś, kurczę, z tych właśnie lat 80. nie urywa dupy. Poprawne głośniki, naprawdę mega, nie ma się do czego przyczepić, ale to nie jest nic takiego za 1100 zł. No Arkusy w tym wydaniu chodzą za 500-600. Znaczy wiesz co, ja się teraz cały czas, znaczy zastanawiam się z tyłu głowy, czy przypadkiem jakieś nowe kolumny, które są totalnie przymulone, nie byłyby dobre. Tu znowu mamy 100... Tak, tu możesz mieć rację. No, 120 mamy Celestiona. To są małe kolumny, które są drogie i pewnie dlatego, że są małe i dobrze grają. Tak. Bo to są tyci monitorki. No proszę, jakie mamy przyłączenia w stosunku do całej reszty. Ale ceny, no się cenią po prostu. Tutaj nie wiem dlaczego, no jeśli ktoś szuka czegoś małego, to niech szuka. Tu proszę, jest propozycja z membrana biera, tu mimo wszystko przy małych monitorach jest rzadkość. Fidelity Research, one też są droższe, ale tu może być ciekawa propozycja. Też duży głośnik basowy. No właśnie tutaj się zamknę, bo akurat Fidelity Research nie miałem okazji słuchać, więc to może być de facto wszystko.
Gdzie to jest wyprodukowane, niestety nie powiem. A bardzo bym chciał. No. Ja mam wrażenie, że mam chyba takie jakieś niewłaściwe okulary założone, ale... Okej. To tutaj powiedzmy dali, czy też piloty sobie podarujemy, bo tutaj Bass Reflex Czy nie dali? Stonaby. To jest też ciekawa I propozycja. Senaby, dokładnie. Ja też ostatnio oglądałem, dosyć ciekawe kolumny. Tak, dosyć ciekawe, szczególnie, że one mają jeszcze pod spodem Bass Reflex i ogólnie tutaj ten rozpraszacz, bo tutaj mamy rozpraszacz, mamy zwrotnicę, tutaj. Przykładamy sobie skuteczność wysokotonowych, ale w ogóle popieprzone to jest. Aż miło popatrzeć na taką kolumnę. Konstrukcja jest naprawdę... Konstrukcja jest ciekawa bardzo. No, znaczy ja mam taką prostszą wersję tych kolumn, a mianowicie wszystkie głośniki są do góry umieszczone. W miarę to gra, natomiast no Sonaby bym chętnie posłuchał. Natomiast czy to nie będzie miało basu? Nie, to będzie miało bas. Tutaj nie uciekniemy. Będzie, bo tam tak to pudło rezonansowe jest naprawdę spore, więc ten bass reflex. Także... Jeszcze do tego tak praktycznie naprzeciwko, więc spoko. Tutaj sobie cały czas na skoty klikam. I widzisz, ciężko znaleźć coś takiego, co rzeczywiście sprawdzi się z Marancem. No myślę, że akurat Marancem by być może się sprawdził. No, wiesz co, ty jakoś tam ostatnio właśnie zwróciłem uwagę na to, że te głośniki wysokotonowe, szerokopasmowe oparte o przetworniki na stożkach grają zadziwiająco szeroko i to jest chyba taki jeden z elementów, które warto brać pod uwagę, niekoniecznie kopułki, nie? Znaczy, no tak, więc tutaj akurat, znaczy stożki ukośnik papiery, tak? Tak. No bo to wiesz, i to też jest kwestia tego jeszcze, jak zawieszony jest ten średniotonowy, bo o nim w sumie gadamy, jakby on ma największe znaczenie. Czy jest sztywno zawieszony, czy miękko zawieszony, bo MB zawiesza je miękko, z kolei na przykład czy Pioniery, czy Sansui, czy Summity bardzo twardo je zawieszają. Od tego zależy też jakby od wzorowania tych średnich tonów. Nie? No tutaj te Imperiale, bo to wygląda jak Imperial, szczerze mówiąc, no też jest fajnie, nie jest tanio. Ale to są fajne motory, bardzo przypominają mi KLH, a KLH to już troszeczkę wyskoczyły poza ten pułacz cenowy 2,5 tysiąca. Tak, cenowo odeszły trochę. Tak, więc tutaj Marance, bo Marance nie produkował. Ale te Marance mają potencjał, jakby nie było. ZG40 tutaj widać, że jedne były wymienione troszeczkę, bo nie wypłowiały. Średniotonowe wymienione, tubki na wysokotonowych. Dobra, szkoda, szczerze mówiąc. Pioniery CS05 i na wstęgach. Tutaj jak jesteś przy Pionierach, to fajnie, bo te nowsze, tam 90 lata też grają bardzo jasno i średnicą i ta średnica jest naprawdę cacy, więc te Pioniery to tak zupełnie można byłoby skreślać, więc całkiem fajne propozycje. Tylko pytanie, czy to nie będzie miało już za dużo basu, chociaż ten głośnik nie jest zbyt duży i ma bas refleksu, więc on będzie bardziej kontrolowany. Ja ci powiem, w tych moich 90-30 bas refleks zaklejony, obudowa jest wypełniona, bas jest na 30, a ten głośnik gra rewelacyjnie pod Germanami, w sensie takim, że tego basu naprawdę w oryginalnie nie było dużo, nawet przy tym bas refleksie, bo tam ten głośnik ma 80 cm wysokości. To ciekawe. No czasem warto skarpetę zużyć i bas refleks zatkać. No trzeba popróbować, nie? Bo to tam czasami przy tych dużych obudowach to te ciśnienia nie są aż tak duże, nie? No to bas refleks jest zrobiony po to, że inni mieli bas refleks, to mamy też. Chociaż tu jest malutki głosik ten niskotonowy, więc to akurat mogło być fajne i szczerze mówiąc ten wstęgowy wysokotonowy też na pewno daje radę. Głośnik niskotonowy, nie, to jest 25, to proszę. 25 cm to robi robotę. No, czyli to jest naprawdę duża kolumna, kurczę będę. No kolumna jest duża, nie? Jak tu masz kurczę, to będzie 25 za 40 cm szerokości, nie? No to więc jest na to popatrzeć. No, szerokość 40 cm. No, że to kurczę, to jak telefonkę TL800, kurczę, to jest bydle. No, więc to się nie wydaje na dużo. Nie wygląda, dokładnie. Tak, bo to tak wydaje się, że te kolumny obok stoją dalej, ale obawiam się, że one stoją obok. Albo przynajmniej to są bydlaki, to są bydlaki.
Więc też ciekawe. Natomiast tutaj no właśnie kwestia, że w tej cenie czym wyższa cena, tym więcej basu de facto i ciężko dobrać coś do takiego Germanika. Ustalmy, że Germanika, bo Marantz też ma właśnie te basy podbite. No to japońskie, no Mazurki to też może kiedyś będzie okazja posłuchać. Monitor Audio Event by Onkyo. Onkyo pewnie robił stąd... No dobra, nie będę kończył myśli. A to jakiś tam to nie jest vintage, więc nie będziemy tego przeglądać. Monitorki nowożytne. Coś ciekawego. O, i to byłoby ciekawe, tak. Rectaline Research. No zobacz, i tutaj Philipsik na szerokim. Już. No, Philipsik. Perles na wysokim. Bass reflex zaklejony. I cholera wie co na dole. No to wiesz co to jest? Summit, może SIS, ale wiesz co, tego bym posłuchał bardzo chętnie. Wiesz, zawieszenie jest, że tak powiem, do przodu, więc raczej SIS to nie jest. Zaraz zobaczymy w opisie, ale nie zrobiona na odpierdol. USA, no. I odziwiam, no właśnie. To już w ogóle się dziwię. Czyli to w zasadzie może być na przykład to, co mówiłem przed chwilą, to może być głośnik niskotonowy KLH, może pan to zbadał. Bo to jest akurat bardzo ważne, to niskotonowy. 350 i 4000 Hz cięcie, więc masz w sam raz. Średnica idzie bardzo ładnie. Bass reflex, tak powiedzmy, otwór stratny. Ciekawe. Ale powiem ci szczerze, że chętnie bym ich posłuchał, bo to taka zupełnie trochę inna konstrukcja niż nasze, takie, wiesz, w sensie europejskie. No? Okej, ale amerykański do Marantza by pasował, więc na pewno zestawię. A ciekawe, że Philips, jeżeli to jest ten, o którym myślę, to na pewno tak, bo to... No a do 50-60 to nie może być inne, no. Tak? Więc jest fajnie, a to jest dobry średnio, to jest dobry szerokopasmowy głośnik. Tutaj są jakieś bydlaczki, Philipsy 22 AH. No to te też są fajne, tu jest też fajnie. I te na pewno fajnie zagrają, bo mają fajną średnicę i fajny wysoki ton. To na bank. Tak, i do tego jeszcze masz membranę bierną. No. Chyba membranę bierną, tak? Tak. Woofer, passive radiator, tak, czyli do góry masz de facto membranę bierną i woofer, więc za 1300 zł. Kurde, to ma zwrot. Ile kosztują? 1300. W pięknym stanie, duże kolumny. Tak. No, to te póki co są, no 1300, wiesz co, te póki co to chyba jakby są chyba jednymi z takimi lepszych trafów, wiesz? Tak, ale pytanie, czy do czegoś, co ma dużo basu w standardzie? Tak, zdecydowanie. No, bo nie są duże przetworniki też. Tak. Co my tu mamy dalej? Strona druga, tu mamy jak nowe Sony Carbon Con. Tego bym się trochę bał. Mimo wszystko. Okay. Bo wysokotonowy to jest, powiedzmy... Dobra, nie będę mówić, co o tym myślę. Średniotonowy jest zwykły. Znaczy, no chyba ten karbonowy, tak? Ja tylko się zastanawiam, jak jest zwrotnica w tych głośnikach, bo kilka już Soniaków rozkręcałem ale to jakby to jest kwestia i Pionierów, i Sony, i jeszcze innych firm, które zlecały gdzieś tam obudowy u nas w Concealu. I tam głównie idą głośniki szerokopasmowe, gdzieś tam potraktowane jakimś kątem i to wszystko. Nie mówię, że to źle gra, ale to jakby to nie jest taki typ kolumn, który ja preferuję. Znaczy, no muszę rozkręcić, muszę zobaczyć coś w środku, żeby wiedzieć. Do tego by trzeba było posłuchać, bo tutaj powiem ci, że no, ten wysokotonowy to nie wygląda na wysoki budżet. To nie są te G3 wcześniejsze, tylko raczej takie... Wiesz co, ja nie chciałbym strzelać, że mam takie same u siebie w swoich Soniakach, bo... Znaczy ja też nie chcę mówić, że mam Sony, bo Sony są u mnie, powiedzmy, na końcu drabinki pokarmowej i dlatego się tak... Wstrzymujemy się od głosu. Skandyny A25 następne, to już przerabialiśmy. A zobacz te Hansa, te Hansy też. Aha, Aresy. Aresy to jest następca Arkusów, nie? Bo to jest Ares Elak, to jakby najpierw był Arkus, potem Ares, a Ares został wykupiony przez Elaka i jeszcze chwilę przez Elaka był sprzedawany jako Ares, nie? Natomiast to już są takie nowsze głośniki i to już takie na wykończenie firmy zupełnie. Nie? I też raczej raczej jeśli to ma coś wspólnego z Elakiem, no to jak ktoś robi duży bac, no to Elak to jest must have.
Hansa Zobacz Studio. tą Hansę. Widzę Hansa. Okej. Jest fajnie. Tak, bo Hansa to jest taki dosyć ciekawy producent guździków. Od takich sietów totalnych, które są w ogóle nic nie warte, do naprawdę ciekawych konstrukcji. I Hansą warto się zainteresować. No tutaj powiem ci, jest. To jest chyba bez refleks. Chociaż nie wiem. Tak, raczej tak. Mhm. Więc Raczej tak, bo mamy średniotonowy na jajku, mamy wysokotonowy i mamy basowy. Tak, ale fajne prawdopodobnie od przesłonniki Sisa. są. Dobrze widzę. Niskotonowy. Chyba też Może Sis. być, nie? Sis, tak, śrubek jak na kichał, średniotonowy. Znaczy wysokotonowy Sisa, tylko średniaka. A być może to też jest Sis, tylko jajowaty. Więc no może być, zresztą może pan to rozkręcał. Może coś jest tam wypisane. No, stanowczo czy jak nowe, no to jest fajnie. Ale Hansa jest tą firmą, którą warto się interesować, bo to czasami jest tak, że są fajne ceny, a niektórzy nie wiedzą, co sprzedają. Ja tu zamknę, bo tutaj Scotty jeszcze podpatrzyłem sobie, jakie są. Te są tanie, poniżej 1980 zł, ale to są Scotciki. One nie wyglądają, ale grają cudownie. Ogólnie. Tak, ja w ogóle chciałem powiedzieć, że ogólnie jeżeli chodzi o scenę, to w tych głośnikach gdzieś tam do 1000, 1500, to w ogóle jeżeli chodzi o scenę, to zazwyczaj te dwudrożne kolumny nie mają sobie równych, jeżeli chodzi o trójdrożne. I jeszcze papierowe masz te wysokotonowe, to jest de facto średnią wysokotonową. W ogóle dwudrożnymi kolumnami warto się interesować ogólnie, nie? Jeżeli one są dobre. A te są dobre. To tylko mówię, to poniżej 1000 zł, ja już to zamykam. I teraz tak, jak ktoś słucha normalnie jak człowiek, tak? Nie napierdala tak, żeby sąsiad ogłuch, to będzie zadowolony. No, kwestia tego, do czego chcecie. Jeśli chcecie sąsiada ogłuszyć i żeby wezwał policję, no to spoko. APM-y. To wtedy 4000, właśnie, znaczy to wtedy 4000 wzmacniasz jakieś tam kolumny, tak, tony 200, to 300 W nominalno, tak. I jedziemy. O tych kolumnach jestem, to właśnie to, co rozmawialiśmy de facto w poprzednim odcinku, czy na poprzednim odcinku. Tak. To są te z 4 cewkami. 4 cewki, dokładnie. I kurczę, obawiam się, że to może fajnie zagadać. Niekoniecznie jakoś tam walić basem, więc te zostawiłem. Właśnie nie, właśnie ja bym tutaj na bas nie stawiał raczej. Raczej bym stawiał na taką dosyć dobrą scenę w tych kolumnach. Też bym tak obstawił, więc ten za 1500 zestaw kolumn jest jak najbardziej na propsie. I ta budowa, technologia, no tutaj naprawdę trzeba o tej technologii wspomnieć. Ja. Tu już za te grundyki nie wiedzą ile brać. No to jest 550, nie? Ale no profesjonal, więc tak. Celownik robi robotę. Ja nawet nie wiem, gdybyśmy w tej chwili trafili na 850, jaka byłaby cena. Co? 3000, 4? No chyba tak. No to znaczy są małe i dobrze grają, ale to się kończy jak chcemy głośniej podsłuchać. No to jest przegięcie, już nie powiem czego. Nie, przegięcie, wiesz co? Jak zostaje, nie wiem, 3-4 komplety kolumn na rynku, no to cena idzie w górę. No tak. Jak są nadal dobre, więc to jest naturalna kolej rzeczy niestety. Dalej, co my tu mamy? Coś ciekawego? ZGN. Co to jest N? Boże, z tymi ZG to ja naprawdę potrzebuję pomocy, żeby ktoś mi to wytłumaczył. Znaczy ja nienawidzę tych wysokotonowych, dobra, nie, no. W cenie, gdyby tam było 0 mniej, o 0 mniej, to bym jeszcze zrozumiał, ale chyba nie w tym pułapie cenowym. To jest chyba zestaw z subwooferem, proszę pana. Okej, no ale to nawet, no weź, bez przesady, no przecież te wysokotonowe to jest... Jak mój będę sprzedał, bardzo chętnie bym za tyle wystawił. Mam ten zestaw. Tak. Basowy jest na 2 szesnastkach, jak dobrze pamiętam. I to jest w ogóle komora hiperbaryczna, jak to się nazywa ten subwoofer, czyli nie ma głośnika tak, na one zewnątrz. one są w środku. A te głośniki, to znaczy ja nie mam tych konkretnie, tylko mam chyba poprzedni model od tego zestawu. Przepraszam, że tak powiększam, pomniejszam, ale po prostu nie idzie. One same w sobie grają, powiem ci, rewelacyjnie. Nawet przy lampie. To jest przedziwne, co mówię, ale jednak tak cholernie małe kolumny gra to bardzo, bardzo dobrze. Szokowałem właśnie cię. Ja nie lubię tych wysokotonowych, bo mam je w 2 kolumnach polskich i szczerze mówiąc to tak, no reanimowałem, żeby działały jako polskie, ale nie. Ale raczej będę miał. Zresztą
No nie, bo one się często palą, jak się kupuje kolumny, to trzeba zwrócić uwagę, czy nie są popalone. No ale to też nie jest jakaś tam rewelacja. No kurczę, to jest ta moja fobia, jeżeli chodzi o polski wymysł, polską myśl technologiczną. No nie mieliśmy czasami możliwości, żeby robić dobre rzeczy, nie mieliśmy z czego i to z tego to wynika. Nie dlatego, że nie umieliśmy, czy nie mieliśmy dobrych techników. Mieliśmy, ale no, takie były czasy. Nie? Ale per gustam dyskutanta, więc ja tam będę bronił. Ja. Natomiast cały czas szukamy Podgerman i tamten zestaw pod Germanem, no kiedyś przetestuję. Tutaj jest Living Audio, no ładne kolumny i te myślę też by się pod takim marancem sprawdziły, bo one takiego dopchnięcia potrzebują, myślę, bo jeśli nie ma bazrefleksu, ten głośnik musi mieć więcej prądu jakby, bo de facto to więcej basu, o którym mówimy, to jest więcej prądu na niskotonowym. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo faktycznie te zawieszenia górne, tak tutaj mamy, jak Sumity mają i parę jeszcze innych producentów stosowało odwrócone, zazwyczaj potrzebują ciut więcej mocy i one są zrobione tak, że faktycznie więcej tej mocy na początku idzie, dokładnie, więcej tej mocy idzie na górę i środek, a ten bas jest taki trochę niemrawy na początku, więc jeżeli ktoś nie słucha tak, żeby wkurzyć sąsiadów, to te kolumny z zawieszeniem odwróconym mogą być całkiem sensownym rozwiązaniem, bo one nie będą waliły tym basem naprawdę po sercu. Nie? Ja już wiem, czego szukamy de facto. Tutaj Fischery, czyli, że tak powiem, kopia Technicsów 5000. Tak już wiem od pana Tomasza, że one pod tym marance mają za dużo basu. Te Technicsy, więc tutaj sobie odpuszczamy te Fischerki. Ale ten Living Audio spoko. To szczególnie widzę, że amerykańskie kolumny jakieś zamknięte mogą być. 40 następny. Do jazzu pan napisał. Bardzo ładnie, że do jazzu napisał. Chociaż do jazzu bym wziął ten mniejszy model, bo mówię, 40? No tak, 25 na biasie, wielki średniotonowy i 4 wysokotonowe. No to pcha. 30 mam. I 30 już tego basu potrzebują więcej, więc myślę pod Marance właśnie tym konkretnym, bo mam model 2016 Maranca i on na przykład basu już nie ma tyle co model 2230 i myślę, że to też możemy polecić do takiego wzmacniacza, gdzie jest tego basu dużo po prostu w standardzie. W Stanley od tego się trzymam z daleka już. Sonix. Trochę podrożały Sonicsy. Tutaj Darek by się przydał, bo kiedyś mu, że tak powiem, sprezentowałem podobny zestaw. No cóż, typowy Japończyk. Co do wysokotonowego, śmiem wątpić, że jest oryginalny. Bo tu powinien być właśnie taki chyba wysokotonowy, jak wtedy w tych Technicsach. Co było na początku. Nie, metalowy. Właśnie tu powinien być taka kopułeczka metalowa mała w Sonicsach. No to jest raczej Tonsil, proszę pana. Tutaj szukam tych Technicsów, ale chyba zamknąłem tą kartę niestety, żeby pokazać. Więc nie pokażę i dupa. Bo ten basowy to taki trochę ten Sansui albo JVC, bo one miały takie przestworniki. Tu masz papierowy już wysokotonowy jeden, a ten tutaj to był po prostu dopełnieniem tego jeszcze wyższych częstotliwościach. A basowy rzeczywiście Sansui, tutaj cewka wentylowana na środku. Tak. Ale fajnie, że nie są otwartymi kolumnami, więc tutaj spoko. Made in Japan, więc tutaj Sonicsy też myślę do Maranca takiego, no nie chciałem powiedzieć mułowatego, ale raczej takiego zabłóconego dźwiękowo by pasowały. Pionier Vintage też podrożał ten zestaw, ojej. Jezu. No. Grundigi 650 za 1700 zł. No wiesz co, ile powiedziałeś za 850? Te ceny robią po prostu wow. No to w ładnym stanie są utrzymane, tak, są tu drożne. Znaczy wiesz co, z jednej strony tak, ale z drugiej strony płacisz za rozmiar, czy za to jak gra kolumna? No, ja z Grundigami zawsze mam problemy, wiesz, i tak jak na przykład 650 zwykły box 650 mi to gra, to na przykład 850 Professional mi nie gra i to nie gra mi z niczym i w ogóle jest nijaki jak Heko, który zawsze gdzieś tam piętnuje. Ale z Grundigiem mam zawsze problem, bo na przykład te tysiączki, które ostatnio ci wysłałem zdjęcie, grają rewelacyjnie. Po prostu to są jedne z lepszych kolumn Grundiga, takie zupełnie niepozorne. Grają rewelacyjnie. Natomiast to też są głośniki, które są bardzo takie liniowe. Bym powiedział, że do Maranca raczej nie. Tutaj wzmacniacz, który przekazuje raczej średnio we wszystkim by się przydał. Nie? Brown LV następne, to mamy aktywne. Odpada nam. Troszeczkę nam tutaj Allegro zaczyna jako Lix robić syf.
Technics podobne do tych, co mieliśmy wcześniej, no raczej będzie bas. Tutaj już będzie bas. No bo to jest Technics. Nowy, bo to są lata 90. co najmniej. Trochę Fisherem zajeżdżał, bo wcześniej z Arkiem oglądaliśmy takiej przepraszam, Wegi, które miały też po 2 śruby na stronę, ale to były dwuczęściowe kolumny, gdzie miałeś część wysokotonową i średnio-niskotonową. To były najdroższe kolumny chyba na Allegro, które były w cenie do 2500 zł. Ale proszę, Tanoje i to nie byle jakie Tanoje za 1800 zł. A tu już jest, no, jest fajnie. Z tymi Tanojami, to znaczy z podobnymi Tanojami powiem tyle. Brać. Te brać, ale to znowuż jest tak, że one mają bas. I znowu odchodzimy od tego, czego szukamy. One mają bas i to są chyba 20, więc jeśli to są 20, to cena jest dosyć duża obudowa, także tego basu tam na pewno nie zabraknie. No 10 do 150 W, tylko jak jest tak 8-calowy. No powiem ci za tą cenę, rewelka. No 92 dB z wata, także to też nie jest wcale tak kiepsko, nie? No rewelacja, masz 20 i 20 basową jeszcze koksel i mam Tanoje, gdzie mam 16 chyba. W tym samym zestawieniu, powiedzmy, taki sam tandem i to są jedne z lepszych kolumn, które posiadam. Grają przecudownie, więc tutaj ta cena, aż się dziwię, że pan musiał opuścić, bo to są po prostu cholernie dobre kolumny. Ale wiesz co, ja tak patrzę po sobie, czasami jest tak, że nawet dobry sprzęt może leżeć, wisieć, jeżeli nie jest licytacją i się nie sprzeda. A w licytacji pójdzie nawet za wyższą cenę, tylko dlatego, że nie ma zainteresowania, ludzie nie chodzą, albo po prostu nie zauważają, że coś tam na Aha, jak jest licytacja, to trzeba się skupić na tym, co się licytuje, żeby sprawdzić, tak? A tutaj proszę, masz Tanoje za 1800 zł, gdzie masz droższe, masz co? Technics jakieś takie nowsze. Co, tu mi gdzieś mignęły nawet tą Sile Perfekty droższe, więc to już jest w ogóle jakiś dramat. No weź, a tu są Tanoje. Tu masz niżej, 1900. Perfekty 150. No dobra, wydałbym na Tanoje. Nawet bym się nie zastanawiał 5 sekund, po prostu becalem i tyle. Zerus, tutaj jakieś znowu nowsze paździerze, no ale zobacz, to całe co z Arkiem mówię, tych takich typowych vintage'y nam brakuje. Tak. JBL-e, które wyglądają wyglądały jak Technicsy, no ale to są już też starsze JBL-e. No ładniutko tutaj jest, co ci powiem, nie? Typowe takie stare JBL-e, bez żadnych fajerwerków, no kopułki jak zwykle, nie wiem co ludzie mają z tymi kopułkami. No i wysoki już kopułkowy JBL-a, więc tu już jest grubo, tu jest fajnie, ale znowu za dużo basu. I powiem ci, takie zadanie prozaiczne, które się wydaje na początku, znalezienie kolumn, które mają mało basu w tym przedziale cenowym jest ale wiesz co, trudne. Jeżeli nie znajdziemy, to ja podam ci 3 typy kolumn, bardzo chętnie. Których nie ma być może, ale być może pokażemy, które... A to właśnie o to chodzi, żeby był taki odcinek dla kogoś troszeczkę... Takie typy, które są na pewno w 100% pewne. Tego Fostexa oglądałem, ale te Tanoje, powiem ci, rewelka. Fostex ze wstęgą na środku. To w ogóle tą konstrukcję głośnika, w ogóle to już dla samego, wiesz, samej budowy głośnika to jest w ogóle rewelka, nie? Takie coś, no tutaj parametry nie były jakieś takie dupy urywające, jak pamiętam. Wiesz co, przypomina mi to trochę orchestery, czyli takie, wiesz, głośniki dosyć stare. No, orkiestry, no to jest coś innego, to orkiestry to... No to by kosztowało troszeczkę więcej już teraz, same przetworniki orkiestry. Tak. Znaczy, znam kogoś, kto ma 2 komplety kolumn z tymi przetwornikami, szczęście, że 1. Ale no nie miałem jeszcze okazji posłuchać, to cały czas się wpraszam, ale nie ma kiedy. Zobaczymy, jak się uda, to zrobimy o tym coś tam małego. No okej, tutaj Davondale, Warfendale'a z różowym wysokotonowym. Made in England, dumnie, ale zdjęcia bardzo artystyczne. Problem jest z tymi wysokotonowymi, bo już parę razy trafiałem na oferty sprzedaży kolumn i dostępność przetworników, które są popalone tych wysokotonowych jest ciężka, nie? Jest zerowa praktycznie. eBay i nie eBay albo przewijanie, nie? Ciężki temat, aczkolwiek pewnie warto. Sansui mamy dalej. No ale głównie tutaj amerykańskie kolumny wygrywają w tym zestawieniu, myślę, bo tutaj T plus A, no to nie będziemy sprawdzić T plus A, bo to jest już grzmot, tak? Wiesz, Sandbergi też będą miały sporo basu, chociaż ostatnio studio monitory, czy jak to tam się zwie, te takie naprawdę bydlaste,
były takim ciekawym zaskoczeniem, bo tego basu nie było naprawdę dużo, a łeb urywały wysokie tony. I nie mam pojęcia, czy to było winą wzmacniacza Sansui, czy czego innego, ale... Raczej kolumny. Sansui jest spokojny. Dziwne. Adwenty, no też taka firma mniej znana w Polsce. Pierwszy magnetofon stereo chyba, czy tam hi-fi był właśnie Adventa. Więc to jest amerykańska firma, tam bardziej znana niż u nas. Sam z ciekawości bym tych kolumn posłuchał, żeby wiedzieć, dlaczego one tyle kosztują. Nie mam cholera pojęcia. No wykonane są od frontu, przynajmniej z boku to już trochę mniej robi się ciekawie, ale z frontu jest ładnie. Może ktoś słucha, napisze w komentarzu. Aha, bez gwarancji jeszcze. No dobra. Czyli Advent jest sprzedawany z racji tragedii, więc na naszym rynku, gdzie jednak Tonsile rządzą, to pan będzie się z tym bujał jeszcze 10 lat. Sorry, że tak mówię, gościu, ale no... Jeśli ludzie nie wiedzą, co to jest, to może być cholerne Ferrari, tak? Ale ludzie nie wiedzą tego. Tak. Znaczy nie, no... Wiesz, dlaczego grundygi się sprzedają? No bo są fora, ludzie chodzą, czytają, polecają i jak widzisz te 1000 czy 850 to jest ten must have, nie? Czy kule, czy nasze kostki i tak dalej. No, to są rzeczy, wszyscy które, mamy kostki, tak, propos jeszcze pochwalę które się. gdzieś tam chociażby z racji nikt nie słyszał, a każdy chce mieć, nie? A no tutaj w tych rzeczach, które są gdzieś tam mało osiągalne, wiesz, ja mam Oniluxy, mam Reinecke, to są kolumny, nie wiem, czy ktoś jeszcze w ogóle w Polsce to ma. No, żadnych informacji na temat tych kolumn nie znajdziesz i ciężko byłoby to sprzedać za sensowną kwotę, taką, które są warte, no tylko i wyłącznie słowem, tak? Czy pisanym, czy mówionym, bo to trzeba by przyjechać posłuchać, a nie każdy ma taką możliwość. Nie? Tutaj Banco Lucent to też jest marka. Tonsil też jest marka. 120 bardzo fajno, no. No okej. No dobra, ty mówisz, że tam jakieś swoje typy masz, no to dawaj. No to wiesz co, Pionier CX9030, sobie wpiszesz, nie wiem czy to gdzieś nam w Allegro, ale na pewno w Google'ach wyskoczy. TX 9030. Takie czarnówki. Właśnie. To jest, bo to może nie wygląda, bo to wygląda może jak takie mniejsze... Ale to jest wielkie. To jest ogromne. To jest jak złączone są dwa, to jak jest większe niż pralka, podejrzewam. Natomiast tam jest 30 na basie i to jest 95 rok wprowadzenia tego głośnika. Ja go w tej chwili odsłuchuję na Germanach i tych tańszych Germanach, gdzie tam faktycznie bas urywa. Bas jest skręcony, natomiast to są głośniki, które mają mega scen. Jak macie możliwość kupienia, to trzeba wypełnić, bo tam wypełnienie tych głośników leży kwicznie, jak zresztą wszystkich głośników, większości głośników lat 90. No 2100 jeszcze nam się mieści w ceniku. Tak, natomiast to są kolumny, które z palcem w nosie można polecić. Te są oczywiście podrobione. I grają naprawdę rewelacyjnie. Scena jest po prostu, scena powala, to w ogóle nie ma określenia na to. Okej, no to widzisz. Kolejnymi kolumnami, kolejnymi głośnikami to będą Sumite. Albo inaczej, wszelkiego rodzaju DIN-y, bo Summit miał swoje kolumny i swoje głośniki, natomiast Summit też produkował tak zwane marketówki, albo dla kogoś. One to są kolumny, które są sprzedawane, bo jeszcze na metkach, na etykietach mają Lautsprecher nach DIN 4550, czyli to są kolumny według opisu zrobione według normy DIN 4550. Natomiast wszystkie te kolumny są na przetwornikach Summita z wywróconymi membranami i zawieszeniami górnymi membran i tych należy szukać, w sensie średniotonowe, które są... Znaczy jest Summit, ty teraz powiem ci szczerze. Wiesz co inaczej, wpisz, może nie Summity same w sobie, a wpisz Lautsprecher. Znaczy nie, chciałem pokazać. Summity, bo te mają dużo basu, na pewno będą miały dużo basu. Tak, tam mają cholerę. Ja mam. Tak. Ale ja mam FM1, nie, mam FM1-2. Ale na przykład, wiesz co, wpisz Summity XS50, SX50? XS chyba.
Coś takiego, XS50? Co No za nie. dużo tych modeli, nie. Za dużo tych Będziemy modeli, ciuchy kurczę, oglądać się zaraz. kupię, ale może mi się uda szybko odnaleźć. Ale wiesz co, wpisz Lautsprecher nach DIN 50, to na Allegro wyskoczy. Ja ci zaraz postaram się odnaleźć. Sumit ze znakiem zapytania. Tutaj mamy coś takiego. Wiesz co, Na YouTubie XP50. chyba pokazać. XP50. Dobrze. 150. XP50, dobrze mówię? XP50. No, na przykład XP50. To jest taki pozytywny średniak, jeżeli chodzi o Summita grający średnicą i ze spokojem poradzi sobie właśnie z A to takim maleństwo. basetem. Tak, to jest... Ale wiesz co, powiem to ci, jest, że jest piękny. To jest są na to pewno jest te. głośnik, tak, tylko wiesz co, to jest głośnik, to nie wiem, 45 cm ma może. Tam Kolumna. jest 20 na basie, średniotonowy papierowy i wysokotonowy MBHTL. Mega fajne głośniczki, mega fajnie to działa. Ogólnie naprawdę wszystkie te... To jest akurat ta nowsza wersja Summita, są wcześniejsze i wszystkie te głośniki, które są oparte właśnie o przetworniki Summita, można śmiało polecać do wzmacniaczy, które dają dołem, nie? Tak średnio mówiąc. Dają, ale właśnie mi chodzi o to, żeby nie dawały dołem. Nie, no w sensie one nie dają, w sensie jakby to się Spokojne są. kompensuje z tym wzmacniaczem, nie? Mhm. No to To rozumiem. są kolumny, które mają mało basu. Hekło na przykład 3202, proszę, jak ja O. też kurczę z pamięci Takie mówię. Sumity też akurat będę miał softline'y, też bardzo ciekawe. Hekło Odliczenie, zawieszenie, ta głowica jest obrotowa. No, nie grzeszą, ale kolega kupił za moją namową, faktem Dominik, pozdrawiam, żeby nie było. No. Wymienił te na głośnik SX-a po prostu, bo nie było Aha. ich i jest zachwycony. Dla niego, tylko widzisz, na początku powiedział, o tak średnio to granie, ale jak już w odpowiedniej odległości było od tych kolumn, to powiedział, ojej, grają zajefali. Wersja wiesz co, cenzorowana. bo to czasami jest tak, że trzeba to chwilę jednak przesłuchać, bo Ale nie, słuchamy na jednym. odległość. Michał, mi chodzi o to, Też, że ale to, wiesz że co, odległość. odległość od ściany, od siebie, od sprzętu. Czasami trzeba jednak, bo to kurczę, czasami są fajne sprzęty, trochę niedoceniane, trochę, wiesz, ja mam też takie, ty zresztą też pewnie masz takie, których albo nie słuchaliśmy, albo słuchaliśmy je w dupnej pozycji w ogóle i możemy powiedzieć, że są małym kiepskie, a pomieszczeniu, potem się tak, okazuje, że za- nagle stawiasz z innym znakiem albo w innym miejscu i są rewelacyjne, nie? No bo tak, bo te formule na Na przykład, przykład te, co teraz formele, miałeś, te tutaj, no to Mhm. jest potęga. Natomiast tak jeszcze tak wtrącę. Ta kopułka ma tutaj 16 cm średnicy, mówię o samej kopułce. Polydom to jest pikuś od Infinity. Ta kopułka jest po prostu większa. Ta cała siatka, bo to jest 25 na basie. Ta cała siatka to jest jeden wielki kopułka średniotonowa i zawieszenie gdzieś tam jest z boku. Czy Wyjątkowo. ogólnie to są chyba rzadkie kolumny, bo one się rzadko pojawiają, jeżeli Tak, chodzi były o raz w ciągu Summita. ostatnich 5 lat w Polsce i akurat je kupiłem. Bo nikt nie chciał, bo nie znał. Wasza strata. No ja z Summita, wiesz co, poczekaj, weź wyżej troszeczkę, weź wyżej. No. Tutaj o, niżej, te Zerlake, te poniżej. Zerlake Summit. I to są, te mam i te są naprawdę rewelacyjne, to kurczę z palcem już nie powiem gdzie, też mógłby No polecić. dlaczego? Tam gdzie lubisz. No, dobra, źle powiedziałem. To są, widzisz, to Gdzie są kto co Summity, lubi? O, bo nikt dobra. nie wie, bo one są na etykietach mają Hi-Fi Lautsprecher Box na DIN 45500 i tych wersji, tych kolumn jest naprawdę wiele. No co mieli to Radziłbym wkładali. szukać właśnie z tym MBHTL, czyli z tym głośnikiem wysokotonowym, który w tej chwili tutaj widzicie. Nie? Ale słuchaj, ja mam na przykład tutaj, jeśli chodzi o opowieści skrypty, no to mam na przykład kolumny, które są w obudowach od Skandyny, a są na głośnikach Philipsa. I na przykład ta siateczka na dole, gdzie w Skandynach tych lat 25 normalnie jest pianka wykuczająca, czyli taki bazrepec. Mam po prostu to zalepione, siatkę zostawili, no odpierdol, bo nikt maskawicy mnie zdejmował, po prostu może dwa Philipsy, dziękuję, do widzenia. Sztuka ta sztuka. No. Tak więc de facto może to myślę, że źle zrobiliśmy, że szukaliśmy
kolumn de facto takie 1000, w zakresie 1000 do 2500. Tak, wiesz co, szczerze mówiąc tutaj specyficzne, ale bo to jest tak, jak masz kurczę i szukasz pod właśnie taki basowy wzmachol, to naprawdę czasami fuksem jakby trafiasz na to, co się naprawdę mega zgrywa, nie? Bo no kurczę, te tańsze Germany, czy właśnie te wzmaki, które grają dołem, potrzebują specyficznych kolumn, ale nie takich, bo widzisz, znowu Heko, nie? Gdzieś tam nawiążę. Heko są takie trochę nijakie, bo to jednak ta góra, ten średniotonowy i wysokotonowy musi tworzyć scenę, przynajmniej dla mnie, a tu się okazuje, że czasami mamy taką średni wypust czegoś, co nie gra. No tak jak duale, no ja z duali wyjmuję przetworniki, bo mi są potrzebne do czegoś innego, a generalnie to gdzieś tam ląduje na śmietniku i nie uważam, żeby tam coś fajnego było, mimo że to jest na przetwornikach Heko, nie? I tak jak Brown potrafił zrobić zwrotnicę, potrafił zrobić głośniki bazując na tych samych przetwornikach, tak dualnie potrafił. Albo kwestia, do czego one były podpinane. Bo ja mam Heko, ja się z tobą nie zgadzam, bo ja mam Heko serię B, z Arkiem mamy całą serię B od 150 modeli, to są rewelacyjne kolumny, ale do lampy. Ja wiem, wiesz co, tylko ja tak patrzę, wiesz, podłączając, tak, ja wiesz co, patrzę podłączając pod te same wzmaki, no bo jakby, no tutaj sobie robię ten ranking tego, do czego, co i jaki, nie? I w momencie, kiedy podstawię sobie Browny na Heko, na przetwornikach Heko i obok tego duale na przetwornikach Heko i obok tego na przykład Heko na przetwornikach Heko, no to już jest durnota totalna, ale mam trzech różnych producentów. 3 różne zwrotnice, przy czym dual w ogóle prawie tam nie robił nic specjalnego. To Brown wygrywa, mimo że masz te same przetworniki, jakby te same konstrukcje i w zasadzie się niczym to nie różni, a Brown potrafił dobrać te zwrotnice tak, żeby to działało. Nie? Inaczej robię cięcia. Pomijam już, że wysokotonowe kopułki Heko są średnie i to raczej niezbyt, natomiast tutaj Philips czy ciebie, bo stawiasz zawsze jako pewnik, tak? Ale to muszę twoim zdaniem. Tak, no wiesz, gdzieś tam to każdy z nas odsłuchuje według siebie, nie? I jakby to trochę patrzymy na przykład na Perlesa, no. Porównaj Perlesa z kopułką Heko, no to wiesz, że niebo a ziemia zupełnie. No Perles to wciągnie nosem, światy, papierowy szczególnie. Wciągnie to jak chce. Ale to fakt. Tutaj jeszcze teraz tak na szybko, nie wiem czy na szybko nam się uda zrobić, ale 500 do 1000 wklepamy w międzyczasie. No może coś fajnego wyskoczy. Tam Radiotechnik, tak tu będzie basów, cholerę. Głośnik basowy waży tyle co pół kolumny. Ja na nie trafiam już od jakiegoś czasu, ale jak dochodzę do tego, że znowu to jest radiotechnika, to jakby odpuszczam. Znaczy one mają dużo basu, no. Taka prawda, no. To są kolumny chamskie do pędzenia basu, tak? Chociaż ruskie radiotechniki, znaczy nie, przepraszam, łotewskie radiotechniki mam. Jeszcze nie słuchałem. Zrobione jak dobra meblościanka, więc może być coś fajnego, ale patrzymy na tańsze zestawy. Quadrale, nie? Quadrale Amuny. Tutaj mamy Space'y, ZG550, czyli Space'y. Merkury M1. No, tam mamy Merkury. No tu mamy JBL. No te mogą fajnie zagrać. Sporo jest amerykańskich, nie? Zauważ, nie? Nikt tego nie chce. Znaczy no Scottów jest mniej, JBL jest cholery, ale to jest firma, która no mimo wszystko. A poczekaj, weź trochę wyżej. Poczekaj tam. Trochę wyżej, Missiony? Jeszcze wyżej. Jeszcze o te brązowe. MacDean 49500. Wiesz co, ja ją ostatnio oglądałem. To mogą być bardzo ciekawe kolumny, tylko cena jest, już nie powiem z czego. Nie, to jest wartość tych kolumn około 200 zł. To jest właśnie to, co przed chwilą gdzieś tam w ramach Summita 24 Hz, proszę. W Google'ach to rozważaliśmy. Znaczy one są dużo większe niż myślimy. I to są te kolumny, które warto rozważyć, ale nie w tej cenie. To jakby granica to jest 200-250 zł. Wiesz co, cena 200-250 też tak będę trochę bronił tych cen. Tutaj jeśli ktoś sprzedaje, to jeszcze dolicz VAT, dolicz podatek od zbogatlenia. Ja wiem, tylko wiesz co, i one dla odbiorcy nie są więcej warte. Inflację, bo my się cofnęliśmy z pieniędzmi do lat 2000 przy dobrych wiatrach, jeśli chodzi o wartość pieniędzy. Więc... Tu masz rację, tylko że wiesz co, za 5,5 stówy to ja mam parę innych tropów i generalnie mając, bo ja mam chyba 3 czy 4 te pary. I mając na uwadze jakby to, co dają z siebie, no to mówię, to 250 zł to jest taka fajna cena, nie? Fajna cena, żeby czyli inaczej, no, za 500 też będą rewelacyjne, one się na pewno nadadzą, tylko mówię, trochę przygięcie pały, nie?
No niestety, no ale to będzie coraz droższe. No ile można tego Będzie, zwozić będzie. z No zachodu? masz rację, to będzie droższe, będzie. To nie jest nieskończony strumień, bo to się w końcu skończy i takie... Tak, no to inaczej, z każdym rokiem będzie tego na pewno mniej, więc to tam nie ma się, Cena nie ma się będzie co wyższa. oszukiwać. To jest pilociki, mam jedne też i takie specyficzne. Tutaj 7 stron, może damy radę jeszcze zrobić to 15 minut, bo będziemy wybierać sobie po prostu coś, co Tak. nie kuje basem. BR-y, kurczę, muszę je przetestować. Ponoć dobre kolumnki. Znaczy mam je, no de facto, ale zawieszenie jest do zrobienia, więc tutaj, no powiedzmy, kupisz te BR-y powiedzmy za 200 zł, tak? Swoim substem, wymienił zawieszenie dolne. Te są jeszcze oklejone. Nie wiem, czy folią, czy czymś innym, ale są już zrobione, tak? To powiedzmy stówkę, abyś musiał komuś położyć za to. Plus jeszcze tam jakiś zarobek, no to... No okej, no. No niestety. A akurat ty kolumn nie należy się bać. Tutaj masz propozycję do tych kostek grunnika, bo one mają wyjście na te kostki. Mają kolumnki. Kiedy się przetestuje. To jest akurat fajna propozycja, jak ktoś nie jest pewien, powiedzmy, tego co ma, CS-y, Pioniera 797, jak nie jest pewien tego co ma, bo w przypadku tych kostek Grundika po prostu jest dużo możliwości zwiększenia lub zmniejszenia tego basu, bassboxa, który produkuje tego dużo, po kolumny mniejsze, które no, mają mniej tego basu po prostu, tak? No, tutaj jakbyś się trochę, wiesz co, cofnij się trochę. 2 słowa powiem o tych Olufsenach jeszcze wyżej. Wyżej? Jeszcze nie. O, te niżej. Na środku. Nie te niżej. O te. Plastikowe. 6002. Bardzo fajne kolumny. Tak, z bazrefleksem. No tu musiałbym znowu mówić o tym, że ceny, ale te 600 są warte, bo szczerze mówiąc one są tyle warte. Naprawdę grają rewelacyjnie, one mają na wysokim Wi-Fi potem, bo to jest, Olufsen pisał o nich, że one są dwudrożne, tak naprawdę to są 2,5-drożne kolumny, patrząc na zwrotnicę, bo to jest kolumna z bassrefleksem, 2 średnio i niskotonowe to jest ITT Noki i wysokotonowy jest na Wi-Fi. Czyli bardzo dobre połączenie. Mega fajne kolumny, jeżeli ktoś się nie boi, chce mieć coś fajnego na ścianę, to jest rewelacyjna kolumna. No okej, to jest fajna rada. Nawet za 600 zł, bo może ich szukać za 300 zł, ale niekoniecznie znajdzie. Tak, zdecydowanie. I co gorsza, niekoniecznie jest sprawne, a później się robi drożej. Miałem, odradzam wszystkim, te masakra, PSM-y wszystkie. Dla ciebie, szczerze ale mówiąc, ty słuchaj, strasznie płaskie kolumny, przynajmniej dla mnie. Ale ktoś to lubi. I wiesz co, szczerze mówiąc, nie miałem wtedy żadnego Germana, żeby je podłączyć. Ale widzisz. Tylko wiesz, chodzi o to, że one sceny nie budują, nie? One mają, wiesz, kopułkę na średnim i na wysokim, ale nie ma sceny. One są płaskie, mają mało basu, ale nie ma sceny. Jakby tam się nic nie dzieje w tych kolumnach. Nawet jeżeli pomijając ten bas, ale warto i wzmacniacz. Że tam jedyne chyba Heko to były interiory 230S, które naprawdę fajnie zagrały. No, tutaj jeszcze boksy mamy. Tak jak wszyscy się napalają na te 650, nie? No. To jest wersja turbo tych kolumn, bo mają drugi bas, są bardzo głębokie, wąskie i to gra jak dzikie. Sorry, to są lepsze kolumny. 50W, 40 Hz. Bardzo fajne kolumny, kompaktowe przede wszystkim. A TV boxy niestety dlatego, że były dostosowane do zestawu z telewizorem i one mają kształt, żeby je zasłaniać kineskop, pasować do wielkości telewizora, ale poza nazwą rewelka. Myślę, że one bardzo podrożały też przez ostatnimi czasy, bo one były kiedyś po 200-300 zł 2 lata temu. No. A teraz 600, no to no niestety, ale ogólnie chyba ta seria tych boxów nie jest aż taka promowana gdzieś tam na forach, więc jeszcze te ceny nie skaczą w kosmos. No. Nie powiem, że powinny, ale grają naprawdę dobrze. RCF-y, Cassa Acoustic, jakieś francuskie, tak? Mamy. No i francuskie kolumny do nas niestety nie przybywają za często, niestety. 2 razy niestety w jednym zdaniu pięknie. Mało, strasznie mało. Chociaż powiem ci, żałuję, bo kiedyś miałem i nie do końca jak posłuchałem kolumny wyprodukowane w Brazylii. Trochę żal mam z własnej decyzji, ale no dupa. Dość ciekawe.
były tutaj co mamy, kabasy, nie, kefy. No takie, i widzisz, do 1000 zł mamy małe kolumny, które próbują więcej basu wykrzesać, a takich klasyków vintage'owych to co? A 11 kupisz na jaju? No to gra fajnie, powiem ci, słuchałem tych kolumn, to są fajne kolumny, ale na przykład przy tych kolumnach musi być, przynajmniej na lampie, bo na lampie ich słuchałem, musi być stricte skierowane w stronę twojej głowy. Nie gdzieś o parę stopni, muszą grać do przodu. Wtedy te wysokie tony nie giną, wszystko zaczyna być fajne i to jest ich wada. Dlatego od szerokich pasm dość się odeszło się de facto, tak? Bo robią głośniki szerokopasmowe, ale jednak one są bardzo kierunkowe. Unika A40 też, one są jeszcze taniej i to mnie trochę dziwi, bo to jest na kobalcie chyba, nie? Niskotonowy i to są ogólnie lepsze, jeden z lepszych głośników Tonsila. Właśnie te foniki to są tak, te zielone, stanie, no, tak, zielone, średniak to jest zwykły, kopułka zwykła, ale myślę, że też warto by było, jeśli ktoś jest ciekaw, jak grają dobre Tonsile, to... Ta kopułka to już chyba jest trochę lepsze wcielenie tamtej, co poruszałem ten temat wcześniejszy, nie? Więc jakby to też jest na plus trochę, nie? Teraz patrzę tutaj na te takie, skociki. Zobacz, 7 sztuk, nie? No, 3-drożne, już chciałem powiedzieć dwudrożne. Zawieszenie już ktoś chyba lepił, aczkolwiek. Tylko zobacz, na końcu masz ten Alnico, nie? Więc tak naprawdę do Maranca zupełnie nie, ale mogą zagrać fajnie. Mogą zagrać fajnie, koszt też już taki finezyjny, powiedzmy. Tak. I jest fajnie to zrobione, fajna kolumna, z tyłu na odpierdol. Jak to patrzeć z tyłu? To byle było. Oczywiście to ja to właśnie nie cierpię, bo kolumna dla mnie stanowi całość i mnie to lekko denerwuje, jak na przykład proszę o zrobienie kolumn tutaj kolegi i on tył zrobi na odpierdol. Bo jednak ten tył czasami się zajrzy i to jest miło po prostu, że z każdej strony jest produkt, ładnie to powiem, produkt zrobiony tip-top, prima sorti i tak dalej, nie? No i co, z tych tanich jeszcze co? O, to jest na przykład coś fajnego. Czyli taka inna wersja. I zobacz, foniki A17 masz za 1200 zł. Znaczy, ty tego nie widziałeś, ale z Darkiem widzieliśmy 1200 zł. A tu masz foniki A17 za 800 zł. Te same dwa wysokie, te dwa same niskotonowe no i cóż, cena jest różna. Ja bym brał te. No. Trochę słabo cię słychać teraz, nie wiem, zepsułeś mikrofon. Chyba tak, chyba zepsuł. O, dobrze, już teraz było lepiej. Kolumny vintage, Videoton, nadal ryzyko, tą tajemnicę odkryjemy kiedyś, jak się do nich dokopię. I dalej co mam z tego? No właśnie ten pan wystawia bardzo dużo, A11, A12, A10, etc. Arkusy TS80 też dużo basu, ale taki bas fajny. Ja uwielbiam ogólnie, powiem ci, znowu ci źle słychać, popraw coś. Ogólnie ta linia transmisyjna to jest piękna rzecz. Mam takie i Big Venturi i jakieś skandynawskie głośniki w ten sam sposób rozwiązane i powiem ci, żadne z tych kolumn nie zawodzą, bo ten bas jest taki szybki, zdecydowany, a nie po prostu taki, wiesz... One są mega, to 80 to już są takie kolumny dosyć młodsze, natomiast no to bardzo uniwersalne. Jeżeli faktycznie nie jest tam wzmacniacz, nie zabija basem, to jest kolumna, którą można polecić każdemu w ciemno. Nie? Jeśli nie zabija. Natomiast te tutaj B170 to jest właśnie to, co ma Darek. Ja mam B150, Darek ma B170, później mam 230 i 250 teraz. No to patrz, proszę cię. To ma z tyłu w tylnej ściance wyfrezowanie, żeby głośnik się w ogóle zmieścił. Tak. Ale to są kolumny, żeby było śmieszne, to są kolumny z połowy lat 60. To są dużo starsze głośniki niż jesteś w stanie sobie wyobrazić, te są w pięknym stanie. I te grają właśnie tak jak mówiłeś wcześniej i Darek, że w zależności od tego, gdzie je ustawimy, będą grały fajnie. Znaczy tak jak płaskie, głównie to przy ścianie, nie? Bo to wtedy albo mniej, albo dalej od ściany, nie? Te plusa już robiliśmy za większą cenę. Dużo nic. JVC. Akurat JVC bym mi się zainteresował też, bo to jednak Wiktorki są.
ładne wiktorki, papierowy wysokotonowy. One myślę też by przy takim barancie dobrze pograły. 35 Właśnie nam tak, blisko schodzą. z tym JVC to tak, no bo to też nie była kolumna, to że też nie był producent, który stawiał na jakiś tam specjalny kontur czy inne rzeczy, nie? Typowy Japończyk. Tak. Przelatujemy trochę tych rzeczy, bo nie ma sensu po prostu. Naprawdę, no APM 158 fajnie, od mini wieży, od boomboxa nie ma jeszcze kolumny. Tak. Zależy, widać tam mocowania. Kwadralki nie, to będzie dużo. Za dużo troszeczkę. To były piloty V50. No, takie typowe niemieckie granie. Niby nie urywa, ale tutaj Goodmanse w dobrej cenie. Może nie zachęcają, bo nie zachęcają od środka. No ale... No nie, no zobacz, zwrotnice leżą i kwiczą, bo ich nie ma w zasadzie. No tak, ale Goodmans właśnie, on robi świetne przetworniki. I tutaj jest to, że ten głośnik niskotonowy, one by robią w jednej stanie, w jednej fabryce, one są do siebie przeznaczone. Myślę, że to o to chodzi w tym wszystkim, że tutaj nie było sensu grzebać, kombinować, bo to wszystko było z jednej parafii. Cięcie tylko, żeby wysokie sieli, średnie i palił, dziękuję, do widzenia, niski sam się wytłumił, to wszystko działa. Goodmans to jest mimo wszystko coś, co można położyć powiedzmy na równi z Celestionem. Trochę bluźnie, wiem. Bluzie, wiem. Ale powiem ci, miałem Goodmans na przykład pod logiem General Electric i też grały dość ciekawie. Na lampie dość płasko, bo to były też płaskie kolumny. Tak wiem, że płaskie kolumny grają płasko. Ale ogólnie bardzo przyjemne brzmienie, więc do Goodmansa mam sentyment i myślę, że mogę go polecić. Nie jest to kolumna, która zabije basem, ale zagra fajnie. Beovoxy na Sisach to już będzie fajnie grało. JBL też, aczkolwiek nie są jakieś wybitnie głośne. Takie porównanie, bo miałeś i Beovoxy za 800 i kantony za 800 i te Beovoxy to zjadają te kantony na śniadanie, nie? Tak mi mignęło w sensie. To też bardzo fajne te 205. Tak, mam je, są u mojego kolegi, który, że tak powiem, dorabia jeden boczek, ale tu się pochwalę, w jakimś odcinku pokażemy cały zestaw, czyli całą linię 205, czyli są i kolumny właśnie, jest gramofon, jest amplituder 205 i do tego jest jeszcze magnetofon szpulowy 205. Więc jest wszystko i to wszystko można było zawiesić oprócz oczywiście gramofonu na ścianie sobie. Więc sam jestem ciekaw, jak to zagra, jak to w końcu naprawi. Ja to pewnie jeszcze troszeczkę czasu minie, wody upłynie. Ale zobacz, nadal jedziemy, mamy lata 80., 90. No dobra. Masz Szaba i mamy Vigo? Co to jest Vigo? Heko. A nie, Heko, Professional P. Heko, ale stare Heko i to może być fajne Heko. Później masz 190 następny model, bo to masz ten średniotonowy, papierowy w 190, którą wcześniej z Arkiem graliśmy, miałeś już dwa takie średniotonowe, okrągłe, zamiast tej kopułki i jeden wysokotonowy. Więc to jest poprzedni, powiedzmy, z modelu Heko 190, to jest pewnie 20 albo 25 na basie minimum stoi w tej kolumnie. Nie, to 20 pewnie będzie. No dobra, sprawdźmy. To pewnie pan napisał, jaki głośnik jest. 20, bo z tego wysokotonowego. Szerokość 35 cm tej kolumny. Powiem ci 20 no, minimum. 20? Nic nie napisane. 35, no 25. Licząc... Ja bym z tym Heko osobiście, bo tu jest zwrotnica jeszcze w miarę. A ja nie, wiem, ja mam, ale chętnie bym posłuchał. Wiesz co, tych akurat nie słuchałem, więc ja nie, aż tak zamknięty nie jestem, więc chętnie. Nie, bo ty mówisz o Hekonowczyk, tak? Taki zrobiony sprzęty, które albo mają kontur, albo mają potworną moc. Znowu cię kiepsko słychać. Psujesz mikrofon, to robisz specjalnie. Nie, to zasięg. To jest zasięgiem. Nie, bo cię słychać. Użyłem sobie mikrofon prawie w gardło. Super. No to może wyjmij. Okej. Altusy, tonsile, czyli wtedy do 1000 zł tam tutaj tonsile, że tak powiem, uwaliły. Dalej, to akurat są perlesy. No. To też jest takie dziwne, że to jeszcze tu jest. Bo to są raczej takie właśnie mięciutkie, przyjemne kolumny. Mięciutkie, przyjemne kolumny, które no po prostu nie ma opcji, to musi... A to Skandyna jest. M25, nie A25, tylko M25. No to tym bardziej, kurczę, dwa głośniki zamiast jednego. Zamknięta obudowa.
Wszyscy na A25 napalają, tutaj proszę, mamy Skandyny. Tutaj koncert boat, lewe opta, stare koncert boat, to chyba drugi rok już leżą. To ja nie wiem, czy to czasami nie będzie do tej starej lampy. To są kolumny jak przy starej radioli, bym powiedział bardziej. Prawa, lewa, jeszcze do tego. No to są ciężkie kolumny po byciu, bo ja mam na przykład takie kolumny Nordmende, które wyglądają dość podobnie. Natomiast co jest szokujące, tam jest bas 26/13, bo jest jajo plus wysokotonowy dzwoneczek isofona. Kolumna ma w sinusie 3,5 W. Jakieś pół metra wysokości. Ja teraz lampę oglądałem od lewe opta i właśnie one mają 3,5 W, nie? Więc podejrzewam, że gdzieś tam to się w tą stronę to były kolumny, które maksymalnie kieruje. KLH. No i te kolumny, no to jest miazga po prostu. To jest miazga. One nie są upierdliwe, ale grają no przekozacko. Tutaj też nie ma zwrotnicy, żeby było śmieszniej. Ale to jest inna liga. Takie kolumny KLH właśnie. Tu jest 20 na pewno na basie. Tak, 20. No. Rewelacja. Znaczy to akurat mogę powiedzieć, bo słucham ich. Słuchałem, teraz się bawię akurat Sansui, które wyprodukował też KLH de facto. Natomiast wcześniej to były takie, powiedzmy, do odsłuchu takiego nocnego. Pięknie brzmiące kolumny. Tu mamy. Boże, chciałem powiedzieć Banco Luceny. A tu Jamu niby, ale to jest Banco Lucen. Tak. A no tak, bo opisy czasem tutaj, wiesz, Banco Lucen. Allegro nawet nie dopracowało do końca tego sposobu. Co oni zmuszają do tych cholernych katalogów i czasami jak też wystawiam, to nie ma, wiesz, nie ma twojego modelu, musisz albo wrzucić jakikolwiek, albo pozbyć się, to wtedy nie jest tam pozycjonowane. Ja sobie zrobili i tyle. Ale to jest śmiesznie, wysoki jest Sisa, średnio to Sisa, no. Perles i dwa cholera wie co. Po 2. Co to też będą Sisy, podejrzewam, bo to takie No zobaczmy, co tak pisał. Arkusów TS15 podejrzewam. Do podobnych głośni. No okej, czyli jest po prostu fajnie tutaj. Już się teraz pogubiłem, gdzie tutaj oglądaliśmy. Przepraszam, trochę poklikam. Tutaj mamy co? WHT live'y. No, duże. Tutaj tylko powiem tyle, że duże i na pewno będą łupać. De facto taki niemiecki odpowiednik tych Banco Lucenów wcześniejszych. Nawet, tak. Nie wiem co by wybrał, chyba Banco Luceny, tak marka robi swoje. ASW. Nie wiem co tym powiedzieć, to są też chyba troszeczkę nowsze kolumny, więc lepiej przemilczę to, natomiast będą robione pod was. ZG486 to są bardzo rzadkie kolumny. No cena jest tutaj raczej z racji tego, że to są mało tego sprzedano pewnie i mało tego przetrwało do naszych czasów, a to są takie rzeczywiście Altusy mini. One fajnie wyglądają nawet jak na kolumny ogólnie same w sobie, nie? Tak, więc i mogą już, fajnie zagrać, to bo to jest od tej serii ZG30, C201, ZG40, to postawisz obok jest pięknie, tylko no mówię, tutaj jest, no ZG30 z membraną bierną są częściej spotykane niż te, a są rzadkimi kolumnami. No i ostatnia strona, no to robi się dłuższy odcinek troszeczkę. Już powoli do wniosku trzeba myśleć o wnioskach, jakie tutaj nastarcza ten odcinek. Że o dziwo łatwiej jest znaleźć kolumny, które mają dużo basu niż takie, które są bardziej uspokojone. Czyli to był zdecydowanie tak, tym bardziej, że wiesz, większość sprzętu była robiona bardziej uniwersalnie, nie? No bo potem to wiesz, kontury, loudnessy i inne rzeczy i tam się dorabiało te rzeczy, a jak słuchamy na zero i chcemy na zero, to ciężko jest do sprzętu, który faktycznie znaczy ma nacisk na ten dół, nie? No ja przerabiałem to na lampie, czyli mam w sumie w lampie, bo taką ołą sobie popełniłem, że tak powiem, u pana Leonarda. Mam pasmo przenoszenia do 20 tysięcy owszem, ale jest zero odchyleń, zero podbicia i wtedy zaczyna się ból dupy. Bo nie masz regulacji. Dobranie do tego kolumn powoduje, że posiadasz... To jest fajne, no. Tak, ból dupy polega na tym, że posiadasz w pewnym momencie 100 kolumn, albo 200. No tak, no jak nie dobierzesz, jak inaczej dobierzesz, no nie masz wyjścia, chyba że korektor jeszcze podepniesz. Ale to już nie jest zabawa znowu, nie?
No, więc tutaj mówię, dobranie właśnie takich liniowych kolumn, typowo liniowych, żeby to brzmiało fajnie, jest bardzo ciężkie. Natomiast tak, jeśli chodzi tutaj o moje wnioski, no to myślę, że Darek i ty się ze mną zgodzicie, to raczej bym szukał kolumn właśnie takich jak te JVC, ewentualnie jakiś amerykański kolumn, które rzeczywiście pod ten amerykański sprzęt zostały skonstruowane, tak? No, tu zawieszenie się japońska, nie? To JVC, Sansui, tak. Yamahy, które gdzieś tam będą grały wyżej. Natomiast i tak trzeba przesłuchać tego, no bo każdy ma tam inne fobie na temat sceny, nie? Mhm. Natomiast amerykańskie, no myślę, że do amerykańskiego sprzętu były produkowane, a japońskie też były głównie na amerykańskich rynkach produkowane, tak a propos. Japonia to były Chiny lat 70., więc oni produkowali po to, żeby pasował Amerykanom do ich sprzętu, a nie żeby pasowało do ich struktur. Później mogli się bawić w latach 70. w fanaberię. Natomiast wcześniej oni robili dla Amerykanów. Taka prawda jest. Bo te Bank Olufseny to są tylko pod Bank Olufseny. Też Europejczycy wolili mniejsze kolumny, bardziej kompaktowe. To po prostu takim przykładem, nie wiem, jest na przykład Altec 891A. To jest kolumna, która była na Allegro na przykład. To w archiwum pokażę. Nie będzie widać pewnie. Jesteś, Michał? Tak. Te kolumny mają głośnik 30 cm basowy i się nazywają Monitor Mini. No, a jak wygląda Monitor Maxi? To bym musiał ci pokazać Alteca takiego już tego. No, tutaj nawet jest opisane, że są Monitor Mini. Ale takie duże, no to już się zaczynają, no to już są stodoły. To już trzeba mieć też salon 80-100 metrów, żeby z nich skorzystać. Bo co z tego, że sobie taką... Mów. Cały czas dwudrożne kolumny, nie? Tak, i one, to był jeden z moich jeden z najlepiej brzmiących kolumn na lampie. Wszelkie trójdrożne, czterodrożne wymiękały na lampie w stosunku z tymi Altecami. Zresztą później był Altec, to był JBL, więc z czegoś to się wzięło. No akurat, aha, cały czas szukam tylko 891A, przepraszam. Altec, dobra, leasing, już. Jakieś główienka znowu wyskoczą, nowsze. O, to są na przykład, tu masz 38 pewnie na basie. No tak. No. A tutaj cenowo chyba raczej przeskoczylibyśmy nasz pułap jeden i drugi dzisiejszym. Tak, o 1-0 z tyłu. Bo gdzieś tam pewnie pułap klipszy, gdzieś tam powyżej dziesiątek tysięcy raczej. Dziesiątek, tak, ale takie to są powyżej dziesiątek tysięcy, te wielkie, to są pralki. Ale one też robią wow, one nawet gdyby się ich nie podłączył, tylko miałby się w salonie, to będą robiły naprawdę wow, więc to już samo z siebie robi. Tak, tylko jeśli chodzi o taki, to jest jedno ale, tak samo jak o wszystkie duże kolumny. Musicie mieć duży salon, co z tego, że sobie w akademiku puścicie takie kolumny, jak przyjdą zaraz i was tutaj zlinczują za to, że oni słuchają waszej muzyki. Kolumny muszą być dobrane do pomieszczenia, to jest primo. Ej tam, chcesz mieć duże, to wiesz, wsadzasz 2 pralki do środka i jedziesz z koksem. Natomiast faktem, że dobieramy do pomieszczenia, do wzmacniacza, do preferencji, do wszystkiego. Tak, i kolumny to jest co najmniej 50%, że tak powiem, całego doboru, bo co z tego, że sobie kupicie bajrancki wzmacniacz, jak macie, no macie jakie macie kolumny, tak? To nie jest taka prosta sprawa właśnie, jest dobre słuchanie dźwięku, bo jeśli się upiszecie na jeden wzmacniacz, to musicie dobrać do niego kolumny. Jeśli się upiszecie na jedną parę kolumn, musicie do nich, dokładnie tak, do niego dobrać wzmacniacz. I to jest robota, powiedzmy, ciężka, bo pierwszy trop nie będzie idealny. My tutaj jakieś doświadczenie i z Darkiem i z Michałem mamy, więc możemy sobie pozwolić na pewne uwagi dotyczące kolumn, bo od tego słuchaliśmy już przez te lata, podejrzewam na głowę po kilkasetek, więc coś tam wiemy, patrzymy i wiemy, tak? Ale to jest kwestia wiedzy i zaparcia tudzież maniakalizmu, bo to normalni ludzie nie robią czegoś takiego. Choroby, tak, dokładnie, to choroba już jest. Więc korzystajcie z wiedzy. Normalne było parę lat temu, tak. No dobra, to kończymy ten odcinek. Dzisiaj wyszła zupełnie na formułę, ale myślę, że bardzo ciekawa też pod tym względem. Mi się podobało. A każdy, mam nadzieję, że będzie miał swoje wnioski z tej rozmowy naszej. Zapraszam już do subskrypcji, tak? Michał, ty coś zrób z tym mikrofonem, bo ty masz jakieś wyciszenie cholerne. Nie,
Nie mam wyciszacza, zapraszam do subskrypcji kolejny raz. No i tyle. teraz cię słychać, no i bardzo dobrze. To teraz Michał załatwi sprawę z subskrypcjami, przepraszam. Z subskrypcjami, tak, zapraszamy jak zwykle do Tak jest. subskrybowania, polubienia, komentowania I jedziemy zadawania dalej. pytań Dokładnie. i tak dalej. Dobra, dzięki wielkie. Trzymaj się, Michale, trzymajcie się, na razie, hej. Trzymaj się. Na razie, cześć.